Ami Wigilia, podcast o Amidze. I cyk. No dobrze, to więc drodzy mili, mieliśmy pauzę techniczną, bo każdy musiał się ogarnąć, bo już nagrywamy jakiś czas, więc teraz zamiast Benka jest jego sprzęt albo Tak, jego moja Amiga pulpit. 4000 z kartą Picasso. Nawet czata GBT tutaj mam, widzisz? No pięknie. A Picasso czwóreczka czy Picasso dwójeczka? Czwóreczka. Czwóreczka, Nawet no. mam program, który to tutaj ładnie pokazuje wszystko. O, ale zanim ci to dobra, najpierw to pokażę. Tutaj właśnie jest mój komputerek. Bardzo przydatny program. CPUA. W swoich filmach go tam nieraz pokazuje. Widać wyraźnie? Bo to u ciebie Widać, tylko na wiesz co, podstawie. ja bym, nie wiem, czy nie musiał się sam wyłączyć, bo widzę, że mnie, Może cię zasłania. znaczy nie, to ja cię zasłaniam. Aha. Show me the, o i teraz się pokazujesz ty. Pokazujemy twój pulpit i tak może Tak, być, tak. tak jest. 100 MHz, karta BFG. 128 MB RAMu, Motorola 6060. To jest naprawdę super program, wiesz? Mhm. No wszystko O, dokładnie. kartę. Ja widziałem, bo ty chyba to już w twoim filmie Tak, pokazywałeś ten program, nie? tak. Z3 ten Picasso 4. Ile mam tego? No 58 mega. Próć, 58%, Procent tak. VRAM-u, no. Wiesz co, dużo mi żerają te ikony PNG, które tutaj mam. Bo mi się zachciało ikon PNG. Picasso 4 nie umożliwia wyświetlania obrazu w trybach 32-bitowych, ale w 16 łapie. I Mhm. na przykład tak to wygląda w prepsach, nie? Takie mam prepsy. No, No to te, są stare ikony. tak, te są. No ja też miałem różne fazy. No ja w tej 2000 swojej, która jest cały czas w remoncie, też mam czwórkę, bo miałem na dwójce, ale ja ogólnie tak w klasycznej Amidze to glow ikony mi się podobają, albo kiedyś miałem fazę na ikon, jak to się nazywało, takie 16-kolorowe, nie Magic WB Glow icon. nie, Aha, Nev icon. też nie to, ikon, A to nie wiem. no dobra, no, dobra, gdzieś to kiedyś znajdę. Ale takie bardziej, ta PNG to raczej mnie to nie pociągało. Ale no rozumiem. No. A co to za system masz na tej Amidze? 3.9. Czy dziewiątkę? Okej. I jak? Ile mam? Ci powiedz tak, jak sobie gadamy tak na luźno, to co ta 4000 to jest no wiele różnych zdań, wiele podzielonych, ale to nie wiem, Amiga ostateczna, że tak powiem, jakie masz zdanie, czy albo która Amiga w ogóle twoją jest ulubioną, czy którą byś E, polecał, nie wiem, bo już było 600, ulubioną CV32. 600, tak. Ulubiona to jest 600, ale tej Amigi nie polecam. Ulubiona, no bo pierwsza moja Amiga, nie? Mhm. Taki bardziej sentyment. To jest taki bardzo zwarty komputer. Tam ciężko coś dołożyć, żeby zmieścić. No tak, to tak. No co z jego Tam zaleta i furia. wada, no jednocześnie. Tak, tam jest furia. mm, No procek maksymalnie 30. No tą 4000 mam taką high-endową. Mam tutaj te Picasso 4. Mam kartę sieciową od Matsa, Mhm. która ma w sobie kontroler dysku twardego i ma w sobie port, clock port. I dzięki uprzejmości Waliego, który mi skonstruował, zbudował, mam Preludy 2 z modułem MP3. Mhm. No to faktycznie, no. Tutaj mam tą moją skalę, której bardzo często używam, jak robię filmy na swój kanał. Teraz się przełączę na PAL, to jest ta moja czołówka. Dźwięk podkładam na PC-cie, nie? Czy to się u ciebie wyświetla normalnie, czy w odbiciu lustrzanym? Nie, normalnie, ja to widzę, Aha, to ja cię znaczy, u siebie widzę. tak, tak, to bardzo dobrze, że się Tak. normalnie wyświetla, to nasi widzowie będą sobie mogli ładnie No, popatrzeć, no. no i kurczę, to jest program z 94 roku, ale on wyprzedza chyba o 15 lat epokę. Tylko Mm, tak zgłębiłem trochę, wiesz? Naprawdę coś niesamowitego. Czy ja skali bardzo dużo kiedyś użytkowałem też no, No, quasi ala zawodowo, bo tam robiłem jakieś czołówki, znaczy zawodowo. Dawno temu nieprawda i na lewo robiło jako ten.
no, Sebix, ale tak. Znaczy mnie to cały czas zawsze jest problem, zasłaniam się tym czasem, ale fajnie by było właśnie tej skali, takich tych klasycznych amigowych programów i coś na nich, no, tak jak ty tu potworzyć, żeby to na YouTubie puścić takie, no to fajny klimat. No właśnie mówiliśmy, bo tak jak mówiliśmy, mnie tym retro e, bardziej niż gry interesują te programy raczej, no. E, jak ja otworzyłem ten kanał, jeden pan się do mnie zgłosił, mój kanał na YouTubie, zaproponował mi, on w Londynie mieszka, wiesz, Mhm. zaproponował mi, że zrobi mi profesjonalną czołówkę. No i w tym momencie ja się zacząłem zastanawiać, czy bym nie umiał sobie zrobić czołówki na przykład na skali. No bo mam kanał o retro, no to czemu by nie na skali? No zrobiłem na skali. No tak, no ja do Amigili to całą ten napis 3D i to wszystko to Tak, robiłem w Lightwave'ie, nie? no. I te animacje tam, tylko że to musiałbym przerenderować teraz do wyższej rozdzielczości, bo ja to robiłem w 720p i to trochę dramat jest teraz, ale no ale to no, inna inszość. Ale no fakt, no można. Ale te materiały tutaj dodatkowe, wiesz, które są, ja nie wiem, czy to się dobrze wyświetla, bo to w palu Mm, wyświetlam na Pepe Show. no One są, właśnie, bo to tekstury jakieś są. tak, Teraz tak, no. czarność widzę, więc nie wiem, No czy bo to się się. ładuje, Picasso się przełącza na pale, wiesz, on potrzebuje trochę A no czasu na tak, to. aha, no to tak, to dobrze się wyświetla. No tak, bo zaletą Picasso i dwójki i Tak, czwórki jest to, że on ma skandabler w sobie, no. tak, ma wbudowany, ale no potrzebuje trochę czasu, żeby się przełączyć między jednym a drugim. W każdym bądź razie przeglądałem sobie te materiały, które tutaj były dostarczone ze skalą, no to 94 rok, nie? No to jest jakiś no fenomen, naprawdę. To było tak dobrze zrobione. Taki program o możliwościach niesamowitych. Ja zresztą kiedyś byłem dawno, dawno temu u jednego pana geodety, który miał takie półprofesjonalne studio na Amidze, wiesz? Mhm. Robione. Miał tam magnetowidy SVHS, miał Genlocka Arizona, kupiony w Eurece i na Amidze z 1200 z procesorem 0,30 normalnie filmy montował. No to. Komunie, śluby, studniówki, no wszystko, wiesz. No i patrz, no i tutaj mamy obrazki w 256 kolorach, nie? No nie chcę mówić, że jemu nic nie brakuje, ale naprawdę prawie nic, jeśli Znaczy, no, chodzi o jakość. jeśli weźmiemy no to było 30 ponad lat temu. To No 32 lata musiało, temu, no tak. tak, to musiało robić, no i tak robiło, no pamiętam, piorunujące wrażenie, no bo to, No, no co tu dużo mówić, no. no. Ale takiego odcinka chyba jeszcze nie miałeś, nie? Że ktoś ci tutaj Amigę podłącza z No nie, Graberem. nie, bardzo, bardzo fajnie, no jeśli ja w końcu będę miał te swoje Amigi, co może kiedyś ziści, bo na razie to są w permanentnym remoncie, końca nie widać, no trzeba to ogarnąć, to może też mógłbym tak zrobić, bo ty pod kartę grabującą się podłączyłeś teraz HDMI, tak? Czy V? Już ci tłumaczę, jak ja to mam zrobione. Mam urządzonko, które z VGA robi mi HDMI. No tak, znam. I tam jacka podłączasz pod to, nie? Tak, tak, Żebyś jacka i muzykę od razu. zasilanie. Tak. No to ja to X5000 w ten sposób podłączam, żeby mieć dźwięk przez HDMI, bo tak to dupa jest. Z ciekawości się spróbuję przełączyć na CD32. No i jak już mam HDMI, no to potem mam podłączony Grabber z HDMI do USB 3.0. No ale CD32 mi tutaj nie chce dać obrazu o M-Device. Jeszcze chwilę się z tym pobawię, ale nie ma tutaj. Tak, to się da też zrobić, nie? Bez problemu, tylko. I ja ją mam podłączoną pod EasyCapa. To jest inny Grabber. Tutaj jestem ja z tłem. No jest, no tutaj to jest tak. Znaczy, A nawet tutaj ciebie mam nie ma, jestem. nic nie ma teraz. No. Jest Wiem. tylko. I się zastanawiam, czemu tak jest. Dobra, wróćmy do Amigi 4000. Tak to tutaj Mhm. jest przyłączone. Tak jest, Gdzie go mam? ładuje się. Pięknie. Ale tutaj jest chyba inny problem, bo na OBS-ie też nie mam obrazu.
No dobra, może w drugiej części. Przygotuję się Mamy, następnym razem do zajęć. bo tak czy siak trzeba powiedzieć, że mamy i tak i fajne bajery dzięki tobie. Nie dość, że mamy pierwszy wywiad chyba wami Wigilii wideo, bo zawsze były typowe podcasty, to jeszcze mamy obraz z Amigi 4000, no to jest no mokry sen amigowca. Myślę, że tutaj jest grubo. A Na bogato. pokazać, Wejście smoka normalnie zostało zrobione. No. pokazać ci 4.1 na 1200? Myślę, że no wiesz, no why not? No dobra, a przy I, ile, okazji możemy i, gadać. ile tych amig masz tam, powiedz, wobec tego? Tutaj w tej chwili mam na stole una momento, proszę pana. 4000, 1200 CD32. Muszę się w końcu zebrać i podłączyć, poskładać, bo wróciła z naprawy 4000 Tower. Do niej mam G3 procesor Ragnaroka 800 MHz No, grubo. i tam już grałem pod DOSBoxem w Mortal Kombat 3. Gdzie No, pograć? ładnie. Powiem ci, że ja to jestem cały czas fascynatem Amigi 2000 i jeśli ona tam się uda Też ją w mam. końcu odzyskać, to tam też mam 60 na 100, bo chyba Super Bonio O, przerobił tą widzisz? kartę na 100 i megaherców, no ale to nie takie wypasy. No widzę, ładnie. Gotuję się. Z tym, że no Classic Space Atom trochę potrzebuje czasu, żeby to uruchomić. No tak, no raczej to bardziej ciekawostka niż do użytku, E, nazwijmy to na co dzień. No. No kurczę, wiesz co, no próbowałem znaleźć zastosowanie do tego systemu operacyjnego. Mam oryginał, kupiony w Retro Ami. Tak on tutaj właśnie wygląda na klasyku. Knif polega na tym, że całe oprogramowanie, które mnie interesowało, którym ja się chciałem użytkować, bawić, tak? No to lepiej działa po 3.9 niż po 4.1. Mój dobry kumpel Bully ma nieco inne zdanie na mój temat, znaczy nieco inne zdanie na ten temat, Mhm. ale on też ma większą wiedzę niż ja. Znaczy, jeśli ty jesteś fascynatem, no, na przykład skal czy coś takiego, no to zdecydowanie 3.9, czy tam seria linia 3, o tak to nazwijmy. No bo tutaj to bardziej Hollywood, designer chociaż nie wiem, czy do takich zastosowań YouTubeowo-retro klimatów, to ta skala nie będzie ciekawszym rozwiązaniem, więc E, poza tym, no ja też używałem czwórkę na Power Amidze i to jest taka proteza, to już lepiej to na WinUAE używać chyba, ale to też jest takie raczej średnio na jeżu. To trzeba mieć No, raczej jakiś komputer dedykowany, że tak powiem, nie? no, mam zainstalowane w każdym bądź razie. Tak, zdecydowanie tak. Klasyk jest za słaby do tego. Chciałem poużywać, ale kurczę, no nie ma za bardzo co na tym sprzęcie robić. No tak jak wspominałeś, no jest to za słabe, nie? No, czy, Ale wiesz, dopełnienie kolekcji, kolekcjonerstwa, trochę tak jak mówiliśmy, to jest hobby, sztuka dla sztuki, na pewno fajna tak, rzecz i jeśli masz Power Amigę, to warto mieć ten system, żeby go a po to prostu tak, mieć, to na pobawić pewno. się, ale faktycznie no, zastosowania to raczej tutaj faktycznie klasyczny system i podejrzewam, że ta, domniemam, że ta twoja 4000 no to jest twoja główna Amiga i taki wół Tak, roboczy, nazwijmy to, nie? tak, no na niej robię te prezentacje w skali. No z racji tego, że to jest taka szybka 60 od 100 MHz, jeszcze ma bardzo szybką pamięć, no to dosyć sporo idzie z tego komputera wycisnąć, nie? Paradoksalnie ci powiem jako ciekawostkę, to jest Amiga 1200 pod Mhm, 39. Paradoksalnie ci powiem taką ciekawostką, grałem w ERT 2140 mhm. w 800 na 600 i ta gra działa szybciej na Amidze 4068K niż na Blizzardzie PowerPC. No 300 tak, MHz. może tak być, no. Bo to jest 60 na 100, nie? 60 na 100, tak. No, a 60 to jest duża różnica, bo ona ma naprawdę dużo ognia z siebie daje, no. E, Przede wszystkim pamięć.
ta pamięć, ja robiłem testy, są programy do testowania pamięci, to 60 ma dużo szybszą pamięć niż Blizzard PowerPC. Mhm. No, ten Blizzard to była fajna karta w tamtych czasach. Szapoba za podjęcie rękawicy, ale no to faktycznie w dzisiejszych czasach to raczej ta mocna Amiga z 60, jeśli chce ktoś tak bardziej, nie wiem, użytkowo nazwijmy to, w tym hobby użytkowo to użytkować, to chyba to jest rozwiązanie, lub no ewentualnie emulacja, no bo to jest po prostu wygodne, no. Nie czarujmy się. Chociaż no klasyczny jest taki sprzęt jak teraz tutaj Benek pokazuje, no to jest ten wypas, no. A No, dziękuję. nie, no to no wiesz, no to jest to co najlepsze, tyle że no żeby to działało i chodziło, to też trochę zachodu jest. No, w sensie, No i no. szacuję, że ta moja Amiga 1200 z tą powerką i Visionem w obudowie Checkmate jest warta w okolicach 10 000 złotych. Przesadzam? Myślę, że nie przesadzasz. Myślę, że spokojnie No tyle. tak, i odpalam Gorkiego 17, nie idzie na tym pograć płynnie, nie? No tak, tam To już to jest retro choroba wręcz. tak, no to już jest tak. To fajny To jest, sprzęt i na pewno kolekcjonersko, znaczy wiesz, no to też jest na pewno fajny sprzęt, żeby go mieć, a dużo rzeczy można, no wiesz, tak jak ja tam się orientuję, no to dużo programistów, czy w ogóle twórców amigowych, no robi rzeczy na emulacji, no bo łatwiej jest to zrobić, stestować czy coś, w wolną chwilę masz, no to no wszystko jest dla ludzi, no. jak ja programowałem Shalter, ta gra moja Mhm. kochana, to całość roboty zrobiłem na WinUAE, a same testy się odbywały tylko na Amidze. Wygodniej było, prościej. No tak, no to no i myślę, że no niestety, no niestety to może nie, no tak jest po prostu i chyba nie ma Tak jest. No. co się tu obrażać, czy okoniem stawać, no bo po Nie, prostu nie. lepiej tak robić, niż na przykład nic nie robić. O, tak bym to No. powiedział, nie? Dobra, wyłączę tą Amigę i Ale wracam do pięknie. ciebie. No spoko, fajnie tak, że mogłem ci też pokazać. Już tutaj wracam. To nie ta kamera. Ta kamera. Ta kamera, tak. Hej, witamy. Tak jest. No, pewnego pięknego dnia, mój dobry kumpel. Powiem ci, że to jeszcze nie załapało. Coś z tym Skype'em jest, jeszcze Aha, raz musisz dobra, się załączyć. Teraz idzie. No pięknie. Jesteśmy. super. No więc pewnego pięknego dnia, podczas jednej z moich wielu rozmów z moim dobrym kumplem Leonem, Czesławem, Mhm. on mi puścił animację zrobioną w GIF-ie, anim GIF-ie, gdzie lata chłopek, dotyka żarówek, te żarówki się zapalają. Że on by chciał taką grę zrobić. Mhm. A że ja wtedy byłem cały czas z Benkiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, powiedziałem mu, Czesiek, to ja ci tą grę napiszę. A się pytał, miś programować? Mówię, nie, ale mam tam książkę z Amosa, się nauczę i ci ją zrobię. No. I No tak i powstał Shalter. i tak się stało właśnie, no. Tak powstał Shalter. Po latach dotarły mnie słuchy, że ktoś, bo mi parę osób pomagało w tym, mnie to przerosło, wiesz, to nie był projekt na nowicjusza, który nic nie umie. Dotarły do mnie głosy, że ktoś się wypowiedział bardzo krytycznie na mój temat. Nie wiem kto. I padło sformułowanie, że Benek skompilował to, co myśmy mu dali. Mhm. No zasadniczo, no tak to wyglądało wtedy. Ja tam nie ogarnąłem kilku rzeczy i ktoś mi w tym pomógł. No i tyle. No. Chciałem iść dalej wtedy, to znaczy zapragnąłem sobie coś takiego, że będę programistą dla środowiska amigowego. Mhm. Dziennie, 8 godzin dziennie będę programował dla amigowców. Fajnie by było, jakby amigowcy mogli na przykład no coś takiego, jak to się teraz nazywa, taki crowdfunding? Sorry, przekręcam. Crowdfunding. Crowdfunding, tak. Czyli Wrzuciłem wtedy zbiórki, o. kwotę, tak, takich 3000 zł na miesiąc. Ja będę siedział, uczył się C, uczył się assemblera i będę programował.
Nie masz pojęcia, jak mnie wtedy amigowcy pojechali. Ale tak chamsko z góry na dół, do tego stopnia, że ja groźby dostawałem na maila, wiesz? Tak? O Boże. Tam, no, ostro wtedy było. I to który to był Że rok? Tak, 2012? 2012, tak, No. 13 chyba, 13. 2013, no pojechano mi okrutnie wtedy. Kurczę bladem. Było grubo. Ale jeszcze cię chciałem wrócić troszkę do tyłu parę lat, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy. Gadaliśmy o tym Lightview i ci mówiłem, że jeden wątek albo drugi. Drugi wątek tak. był taki Jarosława Schuberta, który napisał mi dokładnie to samo. Jak robiłem wywiad z autorami od Franco, bo jak mówię Jarosław Schubert, to być może nie kojarzysz. To był jeden z członków grupy World Software, ale on do nich dołączył właściwie w momencie, jak oni już gry, które zrobili, czy robili, już nie ujrzały światła dziennego. On pracował z nimi między innymi nad Dragi and Croco, nad Franco 2. Przysłał mi takie ogromne archiwum z rzeczami do Franco 2, wiesz, te, które miały być na Amigę, potem na PC-cie, grafiki, animacje, tła, koncepty, wiesz, kurde zajebisty materiał, coś pięknego. Ale nie udało mi się załatwić zgody od reszty teamu, żeby to puścić w świat, nie? Ale naprawdę to, co oni odwalali, jakby to wyszło, no kurczę, zwojowaliby świat, wiesz, piracki, piractwo komputerowe i tak dalej. Tak, no ale... Ale no kurczę, dobre to było. To naprawdę gra była na takim światowym poziomie. Bo teraz... Z tamtych lat 2000. Franco wyszło teraz jakieś tam 2 czy coś takiego na Steamie, O tym też chcę pogadać. O tym chcę pogadać, bo to też jest ciekawy temat. Natomiast Jarosław Schubert powiedział dokładnie to same zdanie, że dostał Lightview, nie umiał go używać i Tomek Tomaszek załatwił mu instrukcję tam gdzieś z giełdy. Żeby on się umiał nauczyć tego programu, jakąś tam kserówkę, coś takiego. Zresztą udało mi się od Jarka Schuberta wytargać intro do Franka 2. Jest na YouTubie do obejrzenia. Robione na Amidze. Renderowane to było na pierwszych Pentiumach. Bo Amiga tam za cienka była, żeby coś takiego wyrenderować. No, tak. Zrobił to na Amidze, wyrenderował to na PC-cie. No i wyszło właśnie... Nie wyszło, wróć. Jedną z takich rzeczy, z których byłem dosyć dumny i zadowolony mega, że udało mi się wytargać od nich nieopublikowaną wersję Franco 2. Jest na 4 dyskietkach do ściągnięcia na PPA. Nieocenzurowana wersja. Później została obcenzurowana, poobcinana i Tagio Mirage opublikował. Ta nieocenzurowana zajęła mi strasznie dużo wysiłku, bo oni tam nie bardzo chcieli to publikować. W końcu udało mi się tą zgodę załatwić. I to była taka rzecz, z której do dzisiaj właściwie jestem naprawdę zadowolony, wiesz. To był taki power żagle, że coś takiego fajnego udało się zrobić. No i te Franco 2 wyszło, tak? Skin and Franco. Tak to się nazywa ta gra. Miałem ją pioną na PlayStation 4, bo mam Playa 4. Przeszedłem pierwszy level, drugiego już nie przeszedłem. Nie dałem rady. Czyli... Zacznę może od wad. Najpierw wady, potem powiem pozytywy. Gra została zrobiona na lata 90., wiesz? To znaczy grasz 41 minut level, jak giniesz, zaczynasz od początku. No to na hardcora jest. No i kto w dzisiejszych czasach ma czas na coś takiego? To nie są, wiesz, lata 90., jak tam miałeś wakacje, włączałeś Amigę 8 rano, wyłączałeś o północy, stacja dyskiety gorąca, nie? Się gotowała. Tak, to były... Tak, teraz trudność gier jest łatwiejsza, no trochę, no... Tak. To były brutalne lata. Tekeny na pierwszym PlayStation. Tekeny na pierwsze PlayStation, przecież tam trzeba było mieć małpią zręczność połączoną z zaawansowanym Parkinsonem, żeby te kombosy tam skakiwały odpowiednio. Tam to do milisekundy były wyliczone. Później te Tekeny się stawały prostsze z czasem, nie? No bo ludzie nie chcieli grać w takie trudne gry. No niestety z Franco wygląda to tak, że tam do tych bossów jak podchodzisz w tej nowej wersji, no to musisz poznać na ich system. Tam trzeba kilka tych walk stoczyć. Czyli przechodzisz cały level,
kujesz się na bosie, się tak wtedy nazywało, nie? Jak się kułeś w grze, się kuło. No i zaczynasz level od początku po to, żeby po 40 minutach grania dojść do bossa i spróbować jeszcze raz. Mhm. No, nie teges, nie? No nie, no to nie na dzisiejsze czasy, poza tym Nie na dzisiejsze już czasy. też nie, ludzie też wiekiem są mniej sprawni jednak, no to Tak, to też... jest kolejna sprawa, no. Nie, nie jesteś w stanie 40-letnimi łapami, trzymając w rękach 30-letni joy, wykręcać takich kombosów, jak się kiedyś wykręcało, nie? No dokładnie, no gracze się Eee, starzeją po prostu. No. no i kurczę, polegę na tym drugim levelu. Wyraziłem się dosyć niepochlebnie na temat Franka, przez co Sławomir Mrożek się na mnie bardzo obraził. Bardzo, bardzo. Grę ostatecznie zwróciłem, wiesz, napisałem do PlayStation Store, że to się nie da grać i oni mi tą grę anulowali, bo to było w cyfrowej dystrybucji i zwrócili mi za to kasę. Mhm. No bo tu jest jeszcze jeden problem. Teraz jest moda na to, że wydajesz niedokończoną grę. No teraz to jest standard właściwie, który chyba I tylko potem Nintendo omija, no nie robi tak, no. i wypuszczasz na nią dziesiątki patchy, które ją przez następne 1,5 roku łatają, nie? Tak jest, tak. Że co włączasz grę, chcesz zagrać, to musisz na przykład ciągnąć 1,5 giga danych, no. Tak, nie, to teraz to jest nagminne i taka jest, no taki mamy klimat, tym będzie, że cyfrowa dystrybucja właściwie spowszedniała. To Em, wydawcom jest na rękę, nam może jest wygodne, ale tak de facto ma swoje wady, no bo nie odsprzedasz tego nośnika jednak. tak. Więc tak, no to no ale to wymusza to, że można, no faktycznie, bo jak też słucham podcastów właśnie różnych o grach, no to chyba tylko, no z autopsji też widzę, że chyba tylko Nintendo ma politykę wydawania rzeczy dokończonych. Przynajmniej do jakiegoś E, stopnia takiego, że możesz grać offline, nic się nie ściąga na no i początek, nie? mój główny problem jest taki z Franco, że ta gra się ideologicznie właściwie zaczyna w latach 90., nie? No bo grając we Franco w Domana tak to wyglądało, że przechodziłeś level przez 40 minut albo 1,5 godziny, zależało czy się grał z dyskietek czy z dysku twardego, bo z dyskietek to wiadomo, dużo dłużej to trwało. Mhm. No ale kurczę, ludzie już nie bardzo akceptują coś takiego, nie? A 40-minutowy level i tam wiesz, ani save'a nie idzie zrobić w połowie, ani save'a przed walką z bossem. Yy, No tak, to No, słabo, no. kiepsko słabo, no. Ale chciałem pogadać też o pozytywach tej gry. To jest naprawdę fajna gra. Po przejściu tego pierwszego levela byłem naprawdę z niej zadowolony. Mariusz Pawluk odwalił naprawdę kawał dobrej roboty, takiej graficzno-dźwiękowej, wiesz. Ma to takie dziedzictwo tego pierwszego Franka, wiesz. Mhm. Autentycznie. I jak ja przeszedłem ten pierwszy level, który jeszcze tam mi się udało ogarnąć, naprawdę byłem z tej gry zadowolony. Dopiero chyba po 4. czy 5. razie, jak próbowałem przejść drugi level, to sobie dałem siana, bo już mnie to zaczęło irytować. Mhm. Miałem tam inne ciekawsze rzeczy do robienia niż bez końca przechodzić jeden i ten sam level. Dużo takich jest tam, no takie dziedzictwo ogólnie, Franco, Domana, World Software, wiesz, czuć to pełną gębą. I uważam, jakby w tej grze dorobić te save'y, że tam możesz sobie zrobić save'a w jakimś tam określonym punkcie, nie? Mhm. Masz na przykład level 40-minutowy, no i jakby dali ci możliwość zrobienia 4 razy w ciągu tego levela save stata. Że musisz powtarzać ostatnie 10 minut, a nie ostatnie, wiesz, No, taki checkpoint 40, można tak? powiedzieć. No. Checkpoint, o właśnie, sorry, no bardzo dobrze tu ująłeś. Jakby był taki checkpoint, coś takiego, no myślę, że w moich oczach to by była gra naprawdę genialna. Mhm. Natomiast jak ktoś ma ochotę, to ja naprawdę zachęcam, żeby sobie we Franco zagrać. Z tego co wiem, to ta gra się całkiem nieźle sprzedała. Jak tam jeszcze miałem dobry kontakt w miarę ze Sławomirem Mrożkiem, to dochodziły mnie słuchy, że oni byli zadowoleni ze sprzedaży. Natomiast bardzo popadłem w oczach World Software w niełaskę, że wypowiedziałem się o tej grze negatywnie i że ją zwróciłem, nie? Druga strona medala, tak trochę odbijając piłeczkę, no mają prawo patrzeć na to w ten sposób, no ale to jest gra komercyjna, tak? To jest, za to się płaci. No To tak. nie jest na donate, to nie jest na donate, to nie jest za dziękuję. No jak płacisz za produkt, no to też tam chyba masz prawo czegoś tam od niego wymagać. To masz prawo odwrócić produkt, no to też jest taka No prawda, cóż, no więc no też, no chciał, to tak.
No tak, no wyszło kontrowersyjnie, no nie chciałem chłopakom, wiesz, robić przykrości na złość. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze, nie? Jak to się mówi, No, za klasykiem. No ale też mam chyba prawo powiedzieć, jak coś mi nie leży za bardzo na wątrobie. Starałem się to delikatnie, no ale oni bardzo duże pokłady pokładali w tej grze. No tak czy siak życzę chłopakom wszystkiego dobrego, no sukcesów. no dobra, no Mimo może wszystko. faktycznie teraz kilka ludzi się zwróci ku Franku nawet Franko z ciekawości. Polecam, jest chyba wersja demo do ściągnięcia ze Steama. Można się zapoznać z grą, zobaczyć jak to wygląda. Wiem, że od tego momentu jak ja zwróciłem tę grę, wyszło kilka patchy. Próbowałem się dowiedzieć od Mariusza Pawluka, czy są w końcu też te checkpointy takie, tak? Ale jakieś tak nigdy nie uzyskałem takiej jednoznacznej odpowiedzi, nie? Bo Ale uwierz mi, jakbym... Franco też miał na Amigę wyjść, bo oni coś tam mieli, jakieś takie wizje chyba, nie? Czy ja Zaraz ci dokończę. Mhm. Bo jakbym usłyszał deklarację na przykład taką, znaczy to jest taki mój mokry sen, tak? To jest jego gra, on sobie ze swoją grą może robić co mu się podoba. No Ja tak. mogę tam jakieś tak nadzieję wyrazić, ale jakbym usłyszał jakąś taką deklarację, że tam są checkpointy, że można, wiesz, przejść te levele, czy tam powtarzać w jakimś takim ludzkim czasie, to pewnie bym się ponownie zainteresował, rozważył zakup tej gry. Może nie w tym momencie, bo jak uda mi się wyzdrowieć, ale do tego tematu też dojdziemy. Miała być wersja na Amigę Franco, Franco 2 to się wtedy jeszcze nazywało. Historia była z tą grą taka, że oni mieli chyba 3 programistów, którzy nie chcę kłamać, więc wierzcie to z dużą dozą nieufności to, co mówię. Chyba wyglądało to tak, że ci ludzie zbierali kasę za robotę, ale jej nie kończyli. A każdy następny nie chciał zaczynać, nie chciał brać spuścizny, tylko zaczynał od nowa. No no, kto komu, nie, kto panu tak spierdolił, tak jak to klasyk mówi. O właśnie. No i pojawiła się jakaś firma, ja z tymi ludźmi też mailowałem swego czasu, która zaoferowała im, że oni tą grę zrobią, poprawnie po polsku, w zamian za tam procent ze sprzedaży, po połowie się tam, znaczy nie znam szczegółów, może tak powiem, i oni zrobią tą grę pod warunkiem, że będzie zmieniona nazwa. Dlatego nie mamy Franco 2, tylko jest Skinny and Franco. W ten sposób. No i ta gra została dokończona, została wydana. Sławomir Mrożek zrobił muzykę do niej. Między innymi on. No i co? No i tyle chyba, nie? Patrzują ją. Tak obserwuję to tak trochę z boku, co się tam z tą grą dzieje. No chyba tyle w tym temacie. Chyba, że tam macie jakieś pytania co do tego? Nie, no myślę, że spoko, nie, no to taki też ciekawy wątek poruszony, to nie spodziewałem się. Więc nie, myślę, że no, jak jest na Steamie, bo wiem, że właśnie tam mi się coś kiedyś przed oczami w jakiejś rozmowie wyszło, no to można zobaczyć. Tak się właśnie zastanawiam, w którym roku teraz się poruszamy, bo Skakamy trochę. tak, bo Wybacz. No w okolicach 2012, no przeskoczyliśmy na 2022. Z tym Franco był jeszcze kwas. No właśnie, mów. Z tym Franco, bo myśmy ustalili, że będziemy o tym tam poruszać temat. Z tym Franco wyszedł jeszcze kwas z tą firmą, która robi te egzeki. A firmą, to jest jakaś tam, no tak. chyba to nie jest firma. To jest jakaś taka społeczność, nazwijmy to chyba Znaczy bardziej oni tak, się nie? nazywają firmą, ale to chyba nie mam Znaczy pojęcia. wiemy o co chodzi, The Company, nie? Tak. Czyli no to w sumie firma jest, no to tak można to przetłumaczyć, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka ala społeczność, nawet, znaczy nigdy nie kminiłem, co to tak de facto jest, ale wydaje mi się, że to raczej jest taki ruch oddolny. A ja teraz ci powiem zdanie, które spowoduje atak serca i paniki u właściciela Antroxa. Byłem u nich na forum przez 10 lat, ale się nigdy nie zdekonspirowałem, że to ja. A nie ujawniłeś się.
Tak, O Jezu, no to tak, to może faktycznie ten. Możesz wiedzieć tak. pewne rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć, no. No, tak, 10 lat tam byłem, dokładnie. Znaczy może bez tam konkretnego dnia, ale było to 10 lat. No, były tam ostre kwasy, nie? Wojenki między... Ciężko teraz wyczuć, czy między mną a The Company, czy między PPA i The Company. No, mój główny zarzut przeciwko tej instytucji był taki, że oni w tych swoich egzekach używają pirackich kickstartów. Mhm. No bo inicjatywa jako taka, wiesz, jest no fajna. Ja nie No w powiem, sumie, że nie. tak, no, Ściągasz taka, grę, klikasz 2 razy i grasz. no, taka zachowująca to dziedzictwo Amigi Tak, poniekąd, tak, nie? ja się jak najbardziej zgadzam. Więc czemu nie? No, problem jest taki, że no, jest to nielegalne, bo oni za bardzo nie mają ani licencji na te gry, ani na Kickstarter, tak? A mi się wydaje na przykład w dzisiejszych czasach, jakby uderzyć do Kloanto czy do Hyperionu i zaoferować jakąś tam reklamę w zamian za licencję. Nie wiem, czy by firma na to poszła. Mam na myśli Hyperiona albo Śmiem, Kloanto, ale spróbować to można. śmiem, że wątpię. Chociaż nie, no, z drugiej strony DA500 Mini i tak dalej. Chociaż to jest trochę No, pewnie inna kategoria cenowa, bo tam pewnie lepiej na tym zarabiają, a tutaj, no tutaj obejściem na Gazemierze w jakiejś formie jest Aros, nie? No właśnie, z jednym z argumentów, które tam podnosił Antrox, było to, że używają arosowego Kickstarta. Że ja się, wiesz, rzucam niepotrzebnie. Ale to nie jest prawda, bo te gry, które oni przerobili na egzeki, nie działają na arosowym Kickstarcie. Mhm. Tam jest zwykły amigowy Kickstart z wyciętym track disk device'em. No i Antrox właśnie ten argument podnosił jako to, że ten Kickstart się staje prawie legalnie. Mhm, no tak. Wiem to stąd, bo on to napisał na swoim forum, ale nie powiem, czy się udzielają w tym wątku. To taka moja mała tajemnica. W Ale każdym to razie było. jak wywalili tą obsługę stacji dyskietek, to bo to tak można chyba rozumieć, tak? Mhm. Device, no to nie czyni tego Kickstarta legalnym, no bo nie wiem, no, dlaczego miałoby to czynić, bo co, bo autorski projekt, czy... No, wczoraj wypiłeś 5 piw, a dzisiaj 4. To znaczy, że już nie masz problemów. No tak, no. Taki tok rozumowania, nie? Ja to tak odbieram. No potem wyskoczyły kwasy jeszcze z Exodusem, bo też zrobiłem tam wywiad z Exodusem. Exodus był w sprzedaży. Exodus, mówimy o tym Exodusie, tym słynnym, Amigowym, tym tak. nie RPG, tylko no, RTS, RTS-ie, tym ładnym, tak. tak. Mhm. To jest autorem tej gry jest twórca Astrala na Amigę, też bardzo fajnej gry. I później on zrobił również Exodusa. Mhm. I jak Exodus był cały czas w sprzedaży, co prawda w formie cyfrowej, no to The Company sobie zrobiło z niego egzeka, nie? Czyli zaczęło piracić grę, która była w sprzedaży. To już trochę słabo, no. No i do dzisiaj ta pozycja jest na ich stronie internetowej. Tak jak sobie klikniesz i ściągniesz, to się pokazuje plik tekstowy, który mówi o tym, że exec musi być zaktualizowany. Mhm. Jakoś tak, żeby dyplomatycznie z tego wybrnąć. No ale taka otwarta wojna między nami to się zrobiło, jak oni ukradli właśnie tą nieocenzurowaną wersję franką z PPA. No bo wtedy to był taki, wiesz, taki totalny rodzynek, rzecz niespotykana właściwie. No, może nie święty Graal, ale taka perełka wydobyta z wykopalisk. No rozumiem, no i ty się też nad tym namęczyłeś, żeby to zdobyć, No nie? i to była taka, wiesz, no dla PPA to było zrobione, nie? Dla środowiska z PPA. Oni to sobie tak normalnie wzięli, wiesz, i przerobili na egzeka, nie pytając nikogo o zdanie. Antrox się na mnie bardzo mocno wtedy odpalił, zresztą ja na niego też, wiesz, no. Nie ukrywajmy. Czytałem te fora jego, tam oni bardzo ciekawe rzeczy na mój temat piszą, wiesz. Takie trochę poprzekręcane, ale to chyba bardziej wynika z ich niewiedzy. Ale to Na jeszcze przykład... piszą? Nie, to już chyba było minęło, Tak, nie? to są świeże tematy, nie, A. gdzie tam, ja tam cały czas żyję, wiesz. Mhm.
Nie, że tam codziennie i bez przerwy, ale no rocznie kilka razy się moja osoba tam przewija. Mhm. Przeważnie w kontekście gry, którą oni aktualnie rozpracowywują, a do której ja na przykład zrobiłem wywiad, nie? Mhm. Wywiad zrobiłem, recenzję czy coś takiego. No i był tam poruszany wywiad mój z Richardem Costello. Anthrax tam pisał o tym, że ja prawdopodobnie źle go przetłumaczyłem, więc wolę zrobić takie małe Amiga Dementi. Ja nie mówiłem wtedy po angielsku, Sebastian Rosa wszystko tłumaczył, a Google Translator był jeszcze za słaby, żeby to przetłumaczyć. Natomiast wywiad z Richardem Costello był bardzo dziwnym wywiadem, bo ten człowiek chyba nie bardzo pamiętał to, co robił. Tam dużo pytań z tego wywiadu wyleciało. Jedna rzecz mi tak bardzo utkwiła w pamięci. On prócz Mortal Kombat 1 i 2 zaprogramował na przykład Terminatora 2 na Amidze. Ja go zapytałem, dlaczego w amigowej wersji zostały wycięte takie kilkusekundowe scenki z filmu. Bo jak sobie puścisz gameplay na PC-cie, to tam są takie 1,5–2 sekundowe sceny wycięte dosłownie z filmu. Oczywiście jak to było na dyskietce, no to było zrobione tam w 2 FPS-ach i na ćwiartkę ekranu. No ale na PC jest, ja go zapytałem, dlaczego tego nie ma na Amidze. I on mi udzielił dosyć obszernej odpowiedzi na to. Dlaczego to zostało wycięte? Dlaczego tego nie wprowadzono do finalnej wersji? No i okej. Tylko ja sobie potem tego Terminatora 2 odpaliłem na Amidze i tam te sceny digitalizowane były. No to ciekawe, no. Może se gdzie indziej wycinał, no. Bo i ta odpowiedź jest w wywiadzie, ona nie została wycięta. On mi opowiada o tym, jak przynosił sztuczną inteligencję. No sztuczną, no nie bardzo to sztuczna inteligencja, wiemy o co chodzi. Komputerowego przeciwnika z arcade'a na Amigę. I opisywał o tym, że ta arcade'owa wersja miała 20 procesor Motorola, on to musiał przenieść na 6800, nie? No tak. Jest to odpowiedź właśnie, nawet tam chyba Anthrax na tym The Company zacytował tą odpowiedź. Knif polega na tym, że arcade'owa wersja nie była na tym procesorze. No, to była zupełnie inna maszyna, wiesz, niezwiązana w jakikolwiek sposób z Motorolką. Więc wywiad był, no ja się, wiesz, mega cieszyłem, że zrobiłem wywiad, nie? Z dzieciństwem moim właściwie, nie? No Bo tak, kto nie grał w no. Mortala, nie? Ale po czasie, po latach, no trudno mieć pretensje do tego człowieka, bo ja odniosłem wrażenie, że Amiga to był jeden z wielu jego etapów, nie? On programował na komodorki. Myślę, że tak to było, no bo jak robił Komodorki, profesjonalnie te Amigi, kody, no to tak. No to... Komodorki, Amigi, PlayStation tam było, jeszcze się tam potem coś innego przewijało, więc to był jeden z iluś tam etapów, które on w życiu przeszedł i no niespecjalnie, pewnie miał tam do tego jakiś sentyment, ale pewnie nie taki, jaki ja czy ty mamy, nie? No na pewno tak. No, to... A kolejna rzecz jest taka, przecież tyle gier, co on zakodował, no to trudno, żeby wszystko spamiętać i żeby mu się, wiesz, dobrze to pamiętało, nie? Ja dokładnie tak samo zrobiłem, myślę, że z kilkadziesiąt wywiadów, ale dziura w głowie czasami jest, nie? W pamięci. No tak, no to ja mam to Człowiek samo, o tym myśli. to jest jak... Wiesz, że robiłeś, ale już tam szczegółów też mało co kiedy się pamięta, no. Albo jakie, co najwyżej anegdotki jakieś pozostają w głowie. No. Tak, anegdotek trochę jest. To się zgadza. No już parę zresztą tutaj opowiedziałem. No tak. No to jedziemy dalej, tak? Coś tu Tak, jeszcze to jedziemy o te dalej. kompany nawijamy. No bo nie, bo myśmy nie skończyli, nie wiem. Co No te właśnie, kompany powiedzieć. ja słucham, ale nie wiem właśnie, no to możemy dokończyć, bo nie wiem jaki tam No nie cel. no, podpalaliśmy się jeden na drugiego, drudzy na trzeciego. Czy drudzy na pierwszego. No i tyle. Pojawiło się trochę postów takich kpiących z mojej osoby na PPA. Szeroko się tam jakoś takich strasznie moje życie zainteresowało, wiesz? No niekiedy tak bywa, no. No i mimo, że opuściłem środowisko amigowe, nie opuściłem amigowania, opuściłem środowisko amigowe, no to oni nadal tam jakoś w ich pamięci się zagnieździłem tak dosyć bardzo mocno. Na Facebooku Anthrax
pozaczepiał mi ostatnio na grupie. Raz się mu udało mnie podejść, ale za drugim razem już nie. Już Bonek jest, wiesz, osiągnął status nirwany, nie denerwuje się, nie odpala się i wjechał z jakimś tam tematem na temat swoich egzeków w moim poście kompletnie niezwiązanym z jego działalnością. No ale nie podjąłem tematu, tak? Dyskusji z nim. Stwierdziłem, że niech sobie żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. No i tyle w tym temacie. Czasami warto odpuścić po prostu, nie? Tak, tak. Ja potrzebowałem bardzo dużo czasu, żeby się tego nauczyć. No tak. Dwóch rzeczy. Potrzebowałem bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że tak należy zrobić, a później potrzebowałem dużo czasu, żeby się tego nauczyć. Tak, no bo zrozumienie to jest Google, no, bez zrozumienia nie dojdziesz do drugiego etapu, tak. a to nie jest takie tak de facto, ani jedno, ani drugie nie jest proste. Bo to jest takie no, wyjście ze swojej strefy komfortu poniekąd, powiedzmy, musisz się zmienić, nie? Tak. No, ciężko się z tobą nie zgodzić, tak? No, nic dodać, nic ująć. No to dobrze. No to jak jedziemy z tym rokiem 2012, no to później miałem kolejny kwas ze Stowarzyszeniem Miłośników Zabytków Informatyki. Ten pan zmarł niedawno, bardzo niedawno. A, no tak. Tak, może nie będę tam mówił imienia, nazwiska i tak dalej. Kto sobie będzie chciał do tego dogrzebać, to się dogrzebie, bo temat jest na PPA, dalej wisi. Jest też film na YouTubie, jak im przekazuje sprzęt, bo to wtedy jeszcze nie było muzeum, to było stowarzyszenie. Pan mi obiecał, że mieli jakąś imprezę, wiesz, na Giodo. Ona się nadal odbywa regularnie, że oni sobie pojedą na Giodo i jak wrócą z tego Giodo, to on mi za ten sprzęt zapłaci, nie? No, pospisywaliśmy na karty co, gdzie i jak, ile co kosztuje, cała lista była. Dostał cały auto retro sprzętu, wiesz? Jakieś tam drukarka między innymi, Amigi były, dwie Amigi CD30 albo jedna. Była na pewno CD32. No i na tym się skończyło, nie? Nigdy tych pieniędzy mi nie dał. Były kwasy też czysto na PPA. 3 lata temu pożarliśmy się na Facebooku, bo skojarzyłem, że on na tej samej grupie. Poodpalaliśmy się, pożarliśmy się, poblokowaliśmy się. Ja tego człowieka tak dosyć, wiesz, pasywnie obserwowałem, co on tam robi w tym swoim muzeum. No nie ukrywam, że to był taki cios w serce, wiesz, bo ja wtedy się żeniłem, był mój pierwszy ślub, przeprowadzałem się, no pieniędzy nigdy za dużo. No tak. No, była sprawa z tym, jak mnie pojechano, znaczy ona później była chronologicznie z tym programowaniem i shelterem, bo to już był 2013. No ale dobra, 2012, więc no pan jeszcze, on mi coś takiego napisał i to jest, wiesz, post jego na forum, nie? To nie jest, że ja sobie wymyślam. Napisał mi, że on może uznać ten sprzęt za zmagazynowany u niego. Jak chcę go odzyskać, to mam przyjechać i zapłacić za jego przechowywanie. Ja słyszałem, że tak się robi, no, z samochodami, naprawami, no, że to jest bezczelność. No. Tak jak mówię, to nie jest, wiesz, że ja sobie wymyślam. No pomijam nazwisko tego człowieka, no bo wiesz, no w Polsce jest tak, że się o zmarłych nie mówi wcale albo dobrze. Myślę, że na tyle jest powiedziane, że każdy w razie czego sobie wygrzebie o kogo Jak chodzi. ktoś jest zainteresowany, temat sobie można wygrzebać, można sobie poczytać. Od jednej pani, bo to się potem w muzeum przerodziłem, dostałem maila, że wiesz, ona sobie nie życzy, żeby dobre imię muzeum szargać, że to jest organizacja pożytku publicznego i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, już obserwowałem tego człowieka, widziałem ostatni live z nim na ich stronie internetowej i on tam był łysy jak kolanką. Nie zdziwiło mi to specjalnie, bo no ja też jestem łysy, nie? No tak, to jest też... Włosy mam na klacie. Zauważyłem, że on na Facebooku miał kosę z kilkoma innymi ludźmi, nie tylko ze mną się pożarł. Tak, nie tylko ja jedyny byłem. I że on te tematy pokasował. Poznikały. No i później się dowiedziałem, no, że zmarł tak nagle, nie? Na białaczkę. No niech mu ziemia lekką będzie. No, ja mu choroby śmierci nie życzyłem w żadnym wypadku. No ale nie byłem w stanie wzbudzić jakiegoś, wiesz, takiego współczucia do tego człowieka, nie?
No, znaczy, no rozumiem, bo to ciężko, wiesz, to powiem tak, wszystko z czasem też mija i człowiek się dostosowuje i godzi i też odpuszcza, bo to tak chyba, ale w pełni też rozumiem, no bo no jesteś, no czujesz się porobiony, no to, to człowiek emocjonalnie do tego podchodzi, no bo ciężko do tego inaczej podchodzić, nie? Tak, jeden z moich kumpli, z którym często gadałem przez telefon, nieraz się ze mnie śmiał, że we mnie to ciągle siedzi, nie? Że to tam minęło, wiesz, 10 lat, 15, a ja o tym pamiętam i we mnie to siedzi, nie? No ja mu rzuciłem tekst, wiesz co, to ja ci chałupę zrobię, nie? Opędzluję. Mhm. I za 10 lat zapytam, czy się możemy kumplować, czy jest wszystko w porządku i tak dalej, no. No Na tak, tej no bo zasadzie, tak. no tak, to co najwyżej możesz do tego się przyzwyczaić, odpuścić i dać sobie Tak. siana, ale i tak to zostanie w tobie, no bo to no takie, no tak się tracą niektóre znajomości, no bo nawet nie masz wyjścia. Była to taka dosyć mocna zadra, no ale było minęło. Sprzętu już nigdy nie odzyskam. No tak, Trudno. to szkoda. No. Pocieszające jest to, że teraz chociaż masz też ładny sprzęt i Tak, tak. zaprezentowałeś to, chociaż No, wielu na pewno tam takiej Amigi 4000 będzie tak. zazdroszczać, no bo to ładny Wie, kąsek. wiem, że on był samotny, nie miał rodziny żadnej, prócz matki. To też przykre Matka jest, no. raczej matka tego filmu nie będzie oglądać, no ale mimo, że wydarzyło się między mną a nim to, co się wydarzyło, no to chciałbym złożyć matce takie naprawdę szczere kondolencje z powodu straty syna, nie? No bo nie można porównywać straty dziecka do straty Amigi, nie? To są zupełnie inne No kosmiczne tak, no długości. absolutnie, to jest wiadomo. W pełni rozumiem. No dobrze, no to słuchaj, Fajnie, że to powiedziałem, wiesz? no to się Lepiej się cieszę. czuję. To się cieszę, że Dobrze było to powiedzieć, tak, z mojej perspektywy ta widzenia. Amigilia uczy i pomaga. Tak. No i potem był ten rok 2013, Shelter. Pojechano mnie, wiesz, ja jeszcze w sercu miałem otwartą ranę po tym stowarzyszeniu. Mhm. Bardzo ostro mnie pojechano po tym szaltrze, że ja taką grę chcę sprzedawać, ja sprzedaję, że chcę, wiesz, kasę od amigowców za pisanie oprogramowania. Tam się jakiś tekst przewinął, przecież soft jest za darmo. Taki tekst się przewinął, wiesz, między innymi. Moje w dalszym ciągu niepohamowane problemy behawioralne, czyli wiesz, musiałem się odpalać na każdego. Kurczę, wtedy szło za mną wszystko zrobić, wiesz? Kto mnie chciał podpuścić, to mnie podpuścił. Prawdopodobieństwo sukcesu było niemalże 100%. No, to też, wiesz, szczerze powiedziawszy, to też był taki okres, to już mówiliśmy na PPA, że tam dużo osób się odpalało i podpuszczało nawzajem. Tam Ja, wątki, w których nie było jakichś wojen, to były rzadkością. no ale ja tam, wiesz, no przodowałem w tym wszystkim, tym bardziej, że wiesz, ode mnie się wymagało dużo więcej, no bo byłem ciągle wtedy adminem, nie? No tak, nie, no, ja to powiedzmy rozumiem, nie pochwalam, ale pamiętam jaki to był klimat, no. Tak, no więc no, miałem wtedy dosyć sporo problemów, wiesz, no, siadła mi moja firma, którą miałem, oszukano mnie na paręnaście tysięcy złotych. Wtedy się pisało artykuły do pozycjonowania stron internetowych. Takie były czasy, że jak chciałeś sobie pozycjonować stronę, to się pisało tak zwane presle. Publikowało się to w katalogach z hiperłączami do twojej strony internetowej. Tak się wtedy robiło. Nadal ktoś to tam próbuje robić, ale No to ponoć jest już te Google SEO i tak dalej całe, nie? To Tak, jest tak. I na tym był biznes, wiesz? Myśmy działałem wtedy w takich inkubatorach przedsiębiorczości. Tam myśmy mieli tą firmę zgłoszoną. Robiło u nas momentami 50 ludzi, pisało te artykuły. I pojawiła się firma Bądź Widoczny ze Szczecina. Złożyła u nas ogromne zamówienie, w sumie na 30 000 zeta. A rok 2012, kiedy ja wcześniej pracowałem jako operator wózka podnośnikowego, zarabiałem 800 na miesiąc. No i myśmy zrobili połowę tego zlecenia. Ta firma wzięła robotę i się zawinęła. Nie zapłacili nam. Wszystko siadło. Wtedy to były też potężne pieniądze. No nie no, 15 000 zeta to wtedy był majątek taki, no ogromny wręcz, nie? Do takiego zwykłego, wiesz, zjadacza chleba.
Więc ja byłem tak. Ja byłem po tym, jak mnie załatwiło stowarzyszenie. Byłem po tym, jak mnie załatwiono w firmie. No i jeszcze mnie na PPA jechano, nie? Mhm. No tak, to miałeś chujowy okres, co No, tu dużo mówić. tak. No nie było dobrze, nie? Nie było dobrze, no i mój próg odpalania się na jakąkolwiek pierdołę był bardzo niski. Mhm, mhm. No i przyszedł taki moment, że nie chcę ściemniać, ale te posty pewnie są na PPA, bo ich tam chyba nikt nie kasował. Ja puściłem jakiegoś wulgaryzma na PPA, dostałem za to bana, co mnie jeszcze bardziej odpaliło i skasowałem konto. Mhm. No tak, no bo ty w 2013 jakby Poszedłem sobie. zniknąłeś, tak, tak, z Tak, PP. tak. Impuls. Mhm. Bo ja wtedy działałem na podstawie impulsów, a nie na podstawie przemyślanych decyzji. No, chociaż jak cię tyle sypów spotkało jedno po drugim, no to wiesz, też ciężko Mm, trzymać nerwy na wodzy, nie? Nie chcę się usprawiedliwiać, ani nie chcę się bronić. Ale no to ja będę E, trochę tutaj tak słodził, że tak Raczej, powiem. znaczy, wiesz co, może wolałbym to zostawić do oceny osób, które będą tego słuchać, tak? Niech każdy No, wyciągnie swoje wnioski, też racja. bo pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, że ludzie nie chcą znać prawdy, ludzie chcą mieć rację. Też tak często bywa, tak. To- Niestety. Ja się tego dowiedziałem, jak wiele lat temu oglądałem wiadomości w TVP, gdzie podeszli do jednego pana i zapytali go, czy w Smoleńsku był zamach, czy wypadek. Mhm. I pan powiedział, że tam był zamach i on na to nie potrzebuje żadnych dowodów i nic go do tego nie przekona. Mhm. I wtedy tak mnie to wbiło w fotel, wiesz, to co ten facet powiedział. Nie będę tutaj rozkręcał tego wątku, czy zamach, czy ten, bo to No zupełnie tak, nie nasza bajka. nie o to chodzi. Natomiast No. wbiło mnie w to, w fotel, tak naprawdę wbiło. Ja byłem wtedy w trakcie terapii, o czym też pewnie dojdziemy za chwilę, więc usilnie nad sobą pracowałem wtedy. Wbiło mnie to w fotel, byłem po rozmowie z terapeutką, takiej dłuższej i analizowałem to, co ten facet powiedział. Mhm. I wtedy to do mnie dotarło, że on nie chce znać prawdy, on chce mieć rację i tylko Mhm. to go interesuje. No, mądre słowa, coś w tym jest, no. To bardzo często widać, tak. No nie ukrywam, że po tej terapii poczułem się mądrzejszym człowiekiem, ale dobra, dojdziemy do tego. No, skończył się rok 2013, mi się życie rujnowało, bo nie umiałem tego odkręcić, wiesz, wpadłem w taką spiralę długów po tej mojej firmie, bo bardzo chciałem ludziom zapłacić za tą robotę, Mhm. więc wiesz, pakowałem się w kolejne kredyty, zamiast miałem zrobić to samo, co bądź widoczny, czyli zwinąć biznes, gdzieś się zacząć, poczekać, aż przyjdzie i na nowo. No tak. Poczułem się wtedy człowiekiem bardzo honorowym, trzeba było ludziom wynagrodzić to, popłacić, no ale ja zostałem z tymi długami, nie? Więc w 2014 roku zrozumiałem, że ja z tych długów, będąc w Polsce, nie wyjdę. No i jadę do Anglii, do UK robić. Mhm. Przyjął mnie pod swoje skrzydła Sławomir Mrożek, autor muzyki do Franka, Domara, Dragi Kroko, Skinner Franką. Mhm. Miałem z nim wtedy świetne relacje. Mieszkałem u niego 4 dni, śpiąc w kuchni. 4 dni chyba tak. Pojechałem bez języka, bez pieniędzy, bez niczego, w ciemno, wiesz. Jak ja sobie teraz o tym myślę, co ja wtedy odjebałem, zrobisz pip, nie? Nie, no To jakieś... tutaj oznaczę z tym. Wam w Wigilii można treściwie mówić. Aha. No kiedyś byłem człowiekiem, który bardzo dużo przyklinał, teraz się staram nie przyklinać, ale dobra, anyway. No to jest szaleństwo, co wtedy odwaliłem, nie? Wsiadłem do busa, zapłaciłem 70 funtów za bilet, pojechałem do Londynu. Nie znając No. języka, nie mając zaklepanej pracy, nie mając zaklepanego loku, nic. Sławomir Mrożek mi powiedział, że mogę u niego zostać 2 noce, no a później muszę wyjść. Mhm. Bez znaczenia, w jakiej będę sytuacji. No przetrzymał mi jeszcze 2, udało się tam 4 nocy przetrzymać. I robotę znalazła mi koleżanka, z którą prowadziłem tą firmę. Mhm. Tą właśnie do pisania tych precli. Ona mi znalazła ogłoszenie, rozmowę kwalifikacyjną miałem z Google Translatorem. No ale dałeś, rozumiem, że dałeś radę. No nie bardzo, wiesz.
Nie bardzo dałem radę, ale tę robotę dostałem dlatego, że ona tak de facto była na czarno. Facet się zajmował wyzyskiwaniem imigrantów. Ja tam pracowałem po 93 godziny tygodniowo za 150 funtów. Czyli tak faktycznie zarabiałem 2 razy mniej niż w Polsce, ale z racji tego, że pracowałem 2 razy więcej, bo to były 2 etaty właściwie, no, jak masz tam 40 godzin, czy tam 48, no to 2 etaty były. Tak. Rozwoziłem pizzę. Tam sprzątałem, rozwoziłem pizzę, no bo to był mój atut, że miałem prawo jazdy, nie? To był taki wtedy atut dosyć mocny. Pamiętam do dzisiaj moment, jak pierwszy raz wsiadłem do angielskiego samochodu z kierownicą po prawej. No właśnie. No kup sztolbajty, wiesz? Zacząłem się trzęść. Mówię, padło takie brzydkie słowo, wiadomo jakie. Mówię, wracam do Polski, nie ma bata, nie? No nie będę jeździł Anglikiem, no nie ma szans. Facet siadł obok mnie, mówi, że mam uruchomić silnik, wrzucić sztuczny bieg, to jest wszystko, wsteczny bieg. To jest wszystko bardzo proste. Więc pierwsze co to się walnąłem prawą łapą, no bo prawą ręką chcesz zmienić bieg, a biegi są w lewej ręce. Tak jest. No i pojechałem z tą pizzą, nie? Posikany dosłownie, tragicznie. Bardzo się wtedy ze mnie śmiano, bo ja bez przerwy, pierwszy tydzień to ja jeździłem z opuchniętą ręką. Normalnie miałem dłoń czerwoną, fioletową. Bez przerwy waliłem drzwi, zmieniając bieg. No, obiecywał mi tam, wiesz, Złote Góry, że mi da kontrakt, podwyżkę i tak dalej. No, ale nigdy tego mi nie dał. Ale przez ten rok opanowałem jako taki język, wiesz, że tam byłem w stanie się komunikować. Byłem w stanie iść do urzędu, coś tam pogadać jakimś łamanym po angielskim. Ale utkwił mi w głowie taki moment, jak pracownik się mnie zapytał, jak długo jestem w Anglii. Ja potrzebowałem około 40 sekund, żeby w głowie sobie ułożyć i powiedzieć po angielsku 4 days. Autentycznie tak to wtedy wyglądało, wiesz. No, odwaliłem szaleństwo, jakieś takie kosmiczne. Po tym roku, kiedy uświadomiłem sobie, że ja tam nie będę ani legalnie pracował, ani się warunki nie poprawią, zacząłem się rozglądać za inną robotą, nie? No i poszedłem do Pizza Hutu. No i tam się mnie Pakistańczyk, menadżer pyta, gdzie pracowałem, gdzie pracuję, nie? I mówię mu tam u Jamala, w tym Fan Pizza to się nazywało wtedy. I on już o nic więcej nie pytał. Jak wiedział, że ja tam wytrzymałem rok i przepracowałem rok, to znaczy, że u niego też dam radę robić to samo. Kazał mi w poniedziałek przyjść do roboty. Spoko, no. Jedno pytanie było, to była rozmowa kwalifikacyjna jednego pytania. No i w tym momencie mój los w Anglii się poprawił diamentalnie, bo zarobki mi wystrzeliły wtedy w kosmos. No bo miałem funt 20, a potem miałem 6,50, nie? No tak. Płatne co 2 tygodnie, pieniądze za paliwo dostawałem co tydzień, pizzę się dostawało. W międzyczasie jeszcze zdiagnozowano u mnie cukrzycę. Tak już na amen, to znaczy przewróciłem się, wylądowałem na ojomie. Ja z cukrzycą zawsze miałem problemy, już tak od wieku 15 lat, ale to był ten moment, kiedy to mnie zaatakowało tak z pełną parą, że ojom był, wiesz? Śpiączka cukrzycowa, więc to, że tutaj siedzimy, gadamy, to jest też taki trochę fart. Bo wtedy mnie odratowali, bo teściowa mi zmierzyła poziom cukru, było ponad 500. Dała mi tabletki na cukier, ja poszedłem do punktu tego, to wtedy chyba jeszcze nie były SOR-y w Knurowie, no do szpitala poszedłem i tam się przewróciłem. No. Więc było źle, ciężko, nie? No, popracowałem w tej pizzerii bodajże z pół roku. Później się tam posypało, wiesz, menadżer pojechał do Pakistanu, nigdy nie wrócił. Jeden kolega załatwił robotę drugiemu koledze, drugi załatwił kuzynowi i nagle się okazało, że tam nie ma dla mnie już miejsca. I był taki moment ciężki w moim życiu, roku 2000 bodajże 16, coś koło tego, że w ciągu 1 miesiąca miałem 4 roboty i 4 straciłem. No, Między innymi słabo. Między innymi 2 razy mnie wywalono z McLarena, wiesz? Tak. Za papierosa. Wtedy byłem na takim etapie, że jak się coś zrobiło złego, to trzeba to wziąć na klatę.
Był taki film Młode Wilki, gdzie padł No taki był. cytat, że jak mówią, że tam właśnie ta kontrola celna taką babkę wynosi z pociągu, bo tam ona ma czegoś za dużo A jak tych twoja marek. ręka, to powiedz, że Otóż to nie to, twoja ręka. tak, Tak. tak. Ja paliłem papierocha w kiblu z kolesiem w McLarenie, z kumplem z roboty. Znaczy, wydawało mi się, że kumpel. Powłączały się alarmy. No i wiesz, no przyleciała ochrona, no, że my z papierochami stoimy, nie? No i on w żywo oczy się wyparł tego, że palił, chociaż miał w ręce trzymający się papieros, z którego się jeszcze kopciło. A ja to wziąłem na klatę, ja się przyznałem, nie? No i jemu się nie stało, mnie wywalili. Potem był epizod z sprzątaniem w McLarenie. McLaren to jest taka bardzo specyficzna firma. Tam ludzie osiągają satysfakcję życiową z donoszenia do siebie nawzajem. I ponoć tak tam było, jest i nadal będzie. Ja miałem pierwsze notatki służbowe w trakcie szkolenia po rozmowie kwalifikacyjnej. No proszę. Tak. McLaren w Walking, no nie muszę mówić, co to jest McLaren. No tak, To jest taka to bardzo każdy kojarzy. specyficzna firma. Kojarzysz taki film Obcy 4? No tak, oczywiście. Statek Ziemian na tym filmie Obcy 4. Możesz po tej rozmowie go sobie przypomnieć. Mniej więcej podziemny rozkład pomieszczeń i budowa McLarena, fabryki McLarena wygląda tak jak ten statek. Jak ja tam wlazłem, to pierwsze co to mi się skojarzyło z Obcym 4 właśnie. Problem polega taki, że w McLarenie musisz znać wszystko na pamięć, a dla początkującej osoby jest to problem, bo nie ma tam żadnych oznaczeń, a wszystko wygląda tak samo. Ja łapałem notatki służbowe, dyscyplinarne, za to, że się tam gubiłem, wiesz, na przykład za długo na przerwie byłem, albo poszedłem do działu, gdzie nie miałem uprawnień, żeby do tego działu wejść. No bo klif polegał na tym, jak się spóźniłeś na przykład minutę i ludzie z przerwy przeszli, to już byłeś sam. Nie było tam żywego ducha. I trzeba było odpowiednim gąszczem korytarza trafić na swoje stanowisko pracy z powrotem. No rozumiem. No to tak. No, też słaba organizacja wewnątrz firmy, no ale to już tam. Jest tam taka kolega, który tam był, chyba nadal jest malarzem. Miał tam taką sytuację, że kierownik jednego z swoich podwładnych zakablował, napisał na niego notatkę służbową, że on w ciągu całej zmiany pomalował tylko 2 korpusy, 2 karoserie samochodów. No i tego pana wzięto na rozmowę dyscyplinarną. Tam to nie są przelewki, wiesz. Takie gremium się zbiera, biorą cię na dywanik i decydują o całym losie. Padło pytanie, dlaczego w ciągu całej zmiany pomalowałeś tylko 2 karoserie. On powiedział, bo mój menadżer, który napisał tą notatkę służbową, dostarczył mi tylko 2 karoserie. Więc efekt był tylko taki, że koleś, który złożył tą skargę, zakablował sam siebie. No to Takie na co dzień tak się dobrze rzeczy, skończyło. tak, takie rzeczy się na co dzień dzieją w McLarenie. Jak ja tam wlazłem, to było takie wow, wiesz, tam muzeum jest, wiesz, wszystkie samochody wyprodukowane McLarena. Oglądasz tego McLarena F1, wiesz, Budget Edition, no robiło to wrażenie. Ale jak opadła cała ta otoczka, że to McLaren, no to takie szambo trochę, wiesz, właściwie nawet nie trochę. Cieszę się, że już mnie tam nie mam. No w każdym razie wtedy nastąpił punkt kombinacyjny w moim życiu. Wysłałem CV do firmy, która się nazywała CareWatch. Zupełnie nic mi to nie mówiło. Moja przyjaciółka powiedziała mi po przeczytaniu tego, co tam się robi, powiedziała mi, że ja się do tej roboty nie nadaję. No i tą robotę robiłem już do czasów obecnych. Polega to na tym, że opiekujesz się osobami, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Ja robiłem tak zwane community, czyli odwiedzałem podopiecznych w domach. Jedziesz autkiem do domu na konkretną godzinę, masz tam listę zadań, które musisz wykonać z tą osobą, czy z tymi osobami, bo czasami to było jakieś małżeństwo. I to mogło być wszystko, wiesz. Od robienia zakupów, umycia naczyń, poodkurzania, przygotowania jedzenia, podania lekarstw, grania w gry.
też takie przypadki były. Jak był człowiek na przykład z demencją, to się przychodziło nieraz do niego i grało się z nim w szachy albo w Scrabble, czy cokolwiek innego, co tam było zadane. No ale też były takie trudniejsze zadania, jak na przykład trzeba było wymienić, umyć, wykąpać tą osobę, ubrać, zmienić pieluchę, leg back zmienić, to jest leg back to jest po polsku... Słucham? Prześcieradło to? Nie. Nie, leg back to jest worek na mocz przywiązany do ręki, do nogi. Aha, okej. Jak na przykład taka osoba leg była... back, okej. Leg Od back. nogi, Osoba była zacewnikowana, albo się stomie zmieniało, nie? To są te worki, wiesz, jak ktoś miał jelito wyprowadzone na zewnątrz. Tak. Też myśmy to w robocie robili. Czyli tam był cały wachlarz, wiesz, robót. I to była taka robota, która mi spasowała, którą robiłem przez bardzo wiele lat i z której czułem taką satysfakcję, wiesz, że się pomaga komuś innemu. Dostawało się od czasu do czasu komplementy, wiesz, od rodziny, od podopiecznych, że tam dzwonili do firmy i pisali, że no, otrzymałeś komplement, tak, otrzymałeś pochwałę, że dobrze wykonujesz swoje obowiązki, nie, że rodzina jest z ciebie zadowolona i tak dalej. To było takie, wiesz, budujące, nie. No, to tak, bardzo dużo się dowiedziałem o życiu, to znaczy zapewne nie wiesz, czym się różni demencja od Alzheimera, nie? No, chyba nie wiem, tak. Musiałbym się głęboko zastanowić, żebym to... Nie szkodzi. Tak. W Polsce lekarze też nie wiedzą. Okay. W Polsce demencji się nie leczy. Moja babcia w tej chwili ma demencję. Ma tam co prawda prowadzone jakieś leczenie, ale to jest śmiech na sali w porównaniu z tym, co jest w Wielkiej Brytanii, naprawdę. W Wielkiej Brytanii ci ludzie chorzy na Alzheimera, demencję mają taką porządną opiekę zgodną ze współczesną wiedzą medyczną. W Polsce to jest szambo, McLaren, tak ci powiem. Katastrofa. Takie na marginesie, rozumiem. Można tak to powiedzieć. No nie chcę, wiesz, odchodzić za bardzo od takich amigowych tematów masakrycznych, ale powiem ci tak, żeby leczyć demencji się nie da wyleczyć, ani Alzheimera. Można skutecznie spowolnić rozwój tej choroby za pomocą współczesnych medykamentów oraz rehabilitacji. Miałem pacjenta, który chorował na demencję 10 lat. Jak jechałem do niego pierwszy raz, spodziewałem się, że będzie warzywko. A facet był kumaty, ale mi mówił, że jedziemy do Day Center. Day Center to jest miejsce, gdzie ludzie spędzają wolny czas. Na przykład ludzie z autyzmem, z jakimikolwiek tam ułomnościami mają takie centra, gdzie są aktywizowani. Zajebista sprawa. No i życie tego faceta wyglądało tak, że on jechał do tego Day Center, ja go wiozłem. Tam spędzał godzinę od 9 do 16 i grał w gry. Scrabble, domino, karty, czytał na głos książki, bo to jest bardzo ważne przy demencji, żeby na głos czytać. Wracał do domu i robił dokładnie to samo żonie. Ja się tej babki pytałem, jak to jest możliwe, bo ja miałem pacjentów, którzy byli chorzy 3-4 lata i to już były warzywka. Nie był facet czy kobieta w stanie iść do ubikacji i trafić tym, co miał trafić do muszli bez pomocy. Nie było takiej opcji. On miał 10 lat demencję i facet był kumaty. Przywitał się ze mną, powiedział mi, że ma demencję, że mnie zapytał o imię, ale on to imię zapomni, żeby mu przypomniał i żeby się nie denerwował. No to fakt. Niesamowite to było. I żona mi jego powiedziała, że ona podjęła decyzję, że nie odda go chorobie. Że to jest jej mąż, a nie mąż demencji. I on zostanie przy niej. Facet był non-stop rehabilitowany. Szachy, Scrabble, warcaby, czytanie na głos. W Day Center i w domu. I po 10 latach choroby facet był prawie że normalny, tak? Nie było problemów jakichś tam. Czyli wniosek jest taki, że w sumie nasz mózg, czy to tak czy siak powinniśmy, powiedzmy, tego typu metodami, czy nawet przez takie jak mamy tu hobby, ciągle go pobudzać. Tak, ale to cię przed demencją nie uchroni, ponieważ miałem pacjenta, który po 5 latach był już, muszę tak ustawić, żeby mi nie wycinało, był już takim trochę warzywkiem, wiesz, on już nie kontrolował swoich potrzeb fizjologicznych, gazetę trzymał w rękach, ale już jej nie czytał, po prostu ją trzymał w rękach.
dałeś mu ją do góry nogami, ten ją tak do góry nogami trzymał. Ten człowiek w młodości był kapitanem drużyny baseballa, był kapitanem drużyny w pokera, miał całą ścianę dyplomów, medalików, odznak z baseballa, pokera, skata, jeszcze tam jakichś innych takich, brydża był kapitanem drużyny. Życie jego zawodowe polegało na tym, że był konstruktorem. Miał biuro swoje konstrukcyjne i wszystko się wtedy liczyło na kartkach. Nie było komputerów. No tak. On jako jeden z pierwszych ludzi na świecie, wróćmy, w Wielkiej Brytanii, tak, zaczął używać Commodore C64 do wspomagania wykonywania obliczeń. Pokadów nie było, ale dzięki temu, że on się nauczył assemblera, miał tego komodorka, on mu pomagał wykonywać obliczenia. No facet, który się składał w 95% z mózgu, dosłownie. I tak zachorował na demencję. Dramat. No. Dramat. Wiesz, co było dramatem? Dramat był taki moment, on zaczął nam uciekać w pewnym momencie, wiesz? Mówię o tym specjalnie, ja wiem, że to nie są tematy amigowe, ale mówię o tym specjalnie, bo wiedza na temat demencji Alzheimera w Polsce jest na poziomie minusowym. No, jest okazja, tak, no. Jest okazja powiedzieć o tym jakiemuś tam gremium. Kilka osób wysłucha, może się dowie czegoś ciekawego. Więc sorry, że nie gadam teraz o amidze, ale uważam, że warto. Miałem taki moment w robocie, że ten facet on się posuwał, tak? Demencja polega na tym, że wracasz do tyłu. Wydaje ci się, masz 90 lat, wydaje ci się, że masz 60, wydaje ci się, że masz 50, wydaje ci się, że idziesz do roboty, idziesz do szkoły i tak dalej. Coś takiego miała matka Priscilla Presley, bo jestem fanem Elvisa Presleya, śledzę jej kanał. I matka zmarła rok temu. W każdym razie w wieku 95 lat córka ją zapytała, mamo, ile masz lat? I ona powiedziała 50. Tak się wydawało. Wracając do tego pana, on w pewnym momencie wychodzi z domu. Żona tam go zatrzymuje, ja też do niego podbiegam, nie? I się pytamy, co robisz? A on mówi, no on się idzie ożenić, nie? Ślub ma. I ona mu gada tam, skarbie, kochanie, nie? Ty się nie musisz się ożenić, ja jestem twoją żoną, nie? Myśmy wzięli ślub. I on tak na nią patrzy, wiesz, patrzy i załapał. Aha, faktycznie, nie? Kurczę, to jest tak, nie? I on wrócił tam do tego swojego pokoju, usiadł przed telewizorem z powrotem, jak gdyby nigdy nic, nie? Jego żona zamknęła drzwi do tego pokoju, poszła do kuchni, zamknęła drzwi do kuchni i się rozbeczała jak bóbr. To było takie mocne przeżycie. Ciekawe, no. No dramatyczne, wiesz? Znaczy, ale no, fajnie w sumie, że poruszasz, no bo to taka nieprzyjemna, ale ciekawa, no przydatna też wiedza, no co tu dużo mówić. No. No, taka wiedza, której w Polsce kurczę nie ma, wiesz, bo ci mówię, lekarz u mojej babci zdiagnozował Alzheimera, a nie demencję, nie? Ja się pytam matki, czy ona miała robiony tomograf. No nie miała. Bez tomografu nie zdiagnozujesz, to jest zgadywanie. No to ja się pytam matki, no to jakim prawem on jej przypisał leczenie, zaplanował jakieś tam, wiesz, lekarstwa, jakieś tam dawki, jak on nie ma obrazu sytuacji, nie? No ona też nie wie. Bo ciekawostkę ci powiem taką, że moja babcia ma już widoczne objawy demencji. Ona też biega, wychodzi za mąż, pakuje się, wyprowadza się i tak dalej. Natomiast zanim wystąpią objawy demencji, człowiek na nią choruje od 5 do 10 lat. Bezobjawowo. Ale można to wykryć za pomocą tomografu lub specjalnych testów psychologicznych. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się to dlatego, że mózg jest takim tworem bardzo dobrym, bardzo ciekawym. Jeśli jakaś część umrze, czy przestanie być zdatna do użytku, to on jest sobie w stanie zrobić sam bypassa. Obejście. I mózg umiera. To są takie tam białka. Niedawno to odkryto. To jest kwestia kilku miesięcy. Takie bardzo wredne białka są, które się pojawiają w mózgu i one właśnie go niszczą. I przez dosyć długi czas mózg jest w stanie temu zaradzić. Działasz, funkcjonujesz, nie masz problemu z pamięcią. Dopiero kiedy kończą się możliwości zrobienia bypassu, wtedy występują objawy.
I u mojej babci objawiało się to tym, że rodzina zabrała ją na urodziny do swojej wnuczki i ta w prezencie jej dała nowo znaczy oryginalnie zapakowany wykrywacz czadu. Mhm. Ja o tym nie wiedziałem, nikt mi o tym nie powiedział. Tam wtedy na tych urodzinach się pośmiano, pożartowano, babciu coś ty zrobiła, a nie wiem, ona nie wie jak to się stało. Ale gdybym ja o tym wiedział, to już bym bił na alarm, że z babcią trzeba jechać do lekarza i trzeba ją aktywować umysłowo. Bo tą chorobę idzie spowolnić bardzo mocno. Mhm. Ale to jest tytaniczna praca. Natomiast nikt nie był tym zainteresowany. Ja w Wielkiej Brytanii, babcia w Polsce. W międzyczasie wyskoczyła jeszcze pandemia, więc zapisałem babcię na Sachy. Jak jeszcze była kontaktowa, komunikatywna, do Domu Kultury tam w Rybniku. No ale do tego nie doszło, nie? Była pandemia, lockdown. Mieliśmy czytać na głos. Nawet kupiłem 2 egzemplarze Ogniem i Mieczem, że wiesz, dzwonię do babci i czytamy na głos. I to wtedy szło się zatrzymać. No natomiast jak powstały fizyczne i realne możliwości, żeby się tym zająć, no to ona już była na etapie, że wychodzi za mąż, tak? Mhm. No i najprościej zapytać taką osobę, na przykład, który mamy rok, jak będziesz miał okazję gadać z kimś z demencją. Mhm. Ostatni raz, jak pytałem moją babcię, to był 89. Mhm. Ważne jest też to, aby takie osoby nie wyprowadzać z błędu. Widziałem na żywo atak serca, kiedy 90-paroletniej kobiecie uświadomiono, że nie ma ona 20 lat, Mhm. tylko ma 95, bo ona bez przerwy chodziła i szukała swoich synów. Ci synowie byli już grubo po 60. Łaziła, wiesz, po takim nursing home. No, jak już powiedziałem nursing home, to muszę powiedzieć, co to jest nursing home. W Anglii masz independent house, care home, nursing home, no i hospicjum. Independent house to jest taki dom niezależności, tak tłumacząc słowo w słowo. Tam żyją ludzie w okolicach 50, 60, którzy są zaradni. To znaczy on sobie jeździ autem, on sobie załatwia swoje sprawy, on siebie sam ogarnia, no ale chciałby mieszkać w miejscu, gdzie ktoś do niego zajrzy, gdzie ktoś rzuci okiem, czy u niego wszystko w porządku, gdzie ktoś mu na przykład obiad przygotuje, to się właśnie nazywa independent house, nie? Potem są care home'y, to już jest dla ludzi... No w Polsce też się wszystko wrzuca do domu opieki, no ale w Anglii to jest podzielone. Masz care home'y, to tak krótko tylko powiem, żeby się rozgadam, wiesz, na 10 godzin. To są miejsca, w których żyją ludzie, którzy już nie są zdolni do jako takiej samodzielnej egzystencji. Te miejsca są już zamknięte. To nie jest tak, że pensjonariusz może z niego wyjść. Już sam bez opieki z niego nie wyjdzie. Tam są ludzie z demencją, tam są ludzie z jakimiś innymi otępieniami, Parkinsonem i tak dalej. Ale są ludzie, którzy nie wymagają całodobowej opieki pielęgniarki. Głównym takim czynnikiem jest to, że nie mają problemu na przykład z ciśnieniem krwi. To jest taki, jak się ktoś zastanawia, czy dać kogoś do care home'u czy nursing home'u, no to pytanie jest takie, czy ma problemy z ciśnieniem, jedno z podstawowych. No i później mamy nursing home'y, czyli dom pielęgniarki, tak dosłownie to tłumacząc słowo w słowo. Tam już całodobowo jest pielęgniarka, no i to jest taka ostatnia droga takich ludzi, tak? Tam się już zwykle umiera. Już się z tego nie wraca, już się z tego nie wychodzi, tam są ludzie leżący. W tego typu budynkach zwykle jest tak, że na przykład masz 60 pokoi z 80 łóżkami, bo niektóre są podwójne, a w stanie takim, że ktoś się samodzielnie porusza, no to są 2 osoby, nie? Taka jest właśnie różnica. No i byłem w takim właśnie nursing home'ie, gdzie uświadomiono kobiecie 90-paroletniej, że ona nie ma 20 paru lat. I ta kobieta załapała, wiesz? Ona się tak jakby ocknęła z tej swojej demencji. Załapała, spojrzała na swoje ręce, momentalnie się zrobiła biała i miała atak serca. No, przeraziła się to. No wyobraź sobie, że teraz sobie tutaj gadamy i nagle ty się orientujesz, że masz 90 lat. No tak. To No wyobraź sobie tak, mechanizm, że to jest coś takiego, nie? Więc nigdy takim ludziom nie wolno z tego wybudzać ich z tego takiego, z ich świata, wiesz? Nie powinno się tego robić. Rozumiem. Mechanizmy się robi takie naokoło.
To znaczy ta sama kobieta, ona codziennie się pakowała i jechała do Ekum, do swojego męża, który już tam nie żył z dobrych 40 lat. To myśmy jej mówili, że ma poczekać do jutra, bo autobus ostatni już odjechał. I ona to kupowała. Wracała do swojego pokoju, walizka była rozpakowywana. Zwykle na następny dzień albo na 2 dni była dokładnie ta sama akcja, dokładnie ten sam mechanizm. Więc trzeba umieć się takimi ludźmi opiekować, wiesz. To też nie jest takie... Myśmy mieli dużo szkoleń z tego. To mnie tak osobiście rozwinęło, że No, poszerzyło horyzonty. znaczy, nie każdy się nadaje do tego typu pracy, to na To pewno jest też, kolejna ale... sprawa. Pierwszy dzień mojego szkolenia, jeszcze nie pracy, szkolenia, widziałem, jak opiekun medyczny oberwał tym, co pacjent sobie wyciągnął z pieluchy. Zostawiam to twojej interpretacji. Tak, Wyciągnął to sobie i rzucił w opiekuna. grubo, no. Grubo. Takie akcje się naprawdę zdarzały. Ktoś, że tam się zesikał, 2 zrobił, norma, nie? No tak, No no, i sobie wyobrażam. takim ludziom, ja na przykład uczyłam moich rodziców, wujków, ciociek, którzy się obracają w okolicach mojej mamy, babci, wróć, nie mamy, sorry mamuś, nie chciałem. Uważajcie na babcię. Ona w pewnym momencie może zapomnieć, kim jesteś, weźmie cię za złodzieja, wyciągnie nóż i cię dziabnie. Miałem taką sytuację w paroletniej karierze 2-krotnie, że zaatakowano mnie nożem. Ale babcia tego nie robi, babcia jest kochana, z babcią w porządku. Dzisiaj tak, jutro niekoniecznie. No, to tak. Więc takim ludziom nie można ufać, wiesz. To znaczy, byłeś w ubikacji, możemy jechać? Tak, byłem w ubikacji, możemy jechać. Nie, ty idź do ubikacji. Jak skorzystasz, to będziemy jechać. Wiesz, no musiałbym całe szkolenie tutaj machnąć. Może No tak, to myślę, że to może... Zarys chciałem rzucić. Warto się tematem zapoznać, bo ktoś w rodzinie, drogi widzu, może taką przypadłość mieć dziś lub jutro. Statystycznie pewnie tak będzie, no, kogoś to trafi. Posiądziesz wiedzę, dzięki której będzie można takiej osobie pomóc w egzystencji. No prócz demencji i Alzheimera, wiesz, widziałem, tak już mówiłem, na żywo widziałem wylew, widziałem atak serca, woziłem ludzi, no jakby to powiedzieć, na chemioterapię, nie? Zobaczyłem sobie, jak wygląda chemioterapia, jak wygląda po chemioterapii, jakie to jest niefajne, nie? Ja się bardzo bałem choroby nowotworowej, wręcz do takiej paniki, wiesz? No bo ty jako ty raczej nie zastanawiasz się zwykle nad swoim zawałem serca, atakiem serca albo nowotworem. No Nie tak, zaprząta cię to. nie powinno, bo byś zwariował inaczej, no prawdopodobnie. No. Znaczy, wiesz co, no pójście w każdą stronę jest złe i niedobre. Kiedyś bardzo mądry powiedział, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Tak jest. Natomiast ja siłą rzeczy wykonywanego zawodu miałem cały czas z tym styczność. No tak, bo to już jest troszeczkę inne, no tak. No to... Widzisz, tak, no widzisz, odbierasz kolesia, odwozisz go na chemioterapię, odstawiasz go, gadasz z nim w porządku, odbierasz ledwo żywą roślinę, która na przykład z żoną trzyma miskę, bo facet za chwilę będzie haftował, nie wiadomo ile. A ty z nim jedziesz z powrotem do domu, nie? Bardzo się bałem choroby nowotworowej, wręcz to takiej paniki, wiesz, do tego stopnia, że będąc na jakimkolwiek urlopie w Polsce, będąc w miarę zdrowym człowiekiem, prócz cukrzycy, latałem bez przerwy po lekarzach. W wieku tam 30 paru lat byłem u urologa. Tutaj pytanie, na które nie musisz odpowiadać. Kiedy ty byłeś ostatni raz u urologa? Twoja prywatna sprawa. Nie musisz mówić. Całkiem niedawno, wbrew pozorom. No. Bardzo się cieszę, gratuluję. Byłem, wiesz, USG tamtych spraw, może nie będę wymieniał wszystkiego. Tu dobrze, tam dobrze. Badania krwi, prześwietlenia. W 2020 roku rzuciłem palenie papierosów. W międzyczasie nie wspominałem, rozpadło mi się małżeństwo, byłem w trakcie rozwodu.
No to może zejdę trochę na ten temat, bo w mojej opiece poznałem moją aktualną żonę. Wtedy nie szukałem żony, dziewczyny, partnerki. Święcie wierzyłem, że uda mi się z moją byłą żoną wyprostować relacje. Bo mieliśmy ślub kościelny, nierozerwalność związku małżeńskiego i tak dalej, i tak dalej. No nie udało się. Jesteśmy po rozwodzie. W każdym razie pozdrawiam moją byłą małżonkę, życzę dużo zdrówka. No i nie szukałem żadnych relacji z jakąkolwiek kobietą, ani żadnych innych. Miałem tak zwanego double calla w community. Polega to na tym, że do pacjenta niechodzącego jedzie 2 opiekunów. Jak pacjent chodzi, jest w stanie iść do ubikacji, jedzie 1 opiekun. Jak nie jest w stanie, musi być 2. No i pojechałem z dziewczyną, taką koleżanką z pracy, pojechaliśmy do pakistańskiego domu w Wielkiej Brytanii. Przetransportowaliśmy takiego młodego chłopaka, Ali, na imię ma, pamiętam. Przetransportowaliśmy go do ubikacji. Ubikacja ogromna, wiesz. To był taki bardzo bogaty dom. W tej ubikacji były 2 windy, 2 dźwigi, nie windy. 2 dźwigi, które służyły do transportowania tego człowieka. Bo nie możesz nigdy człowieka podnosić, dźwigać, nadwrężać jakkolwiek swojego kręgosłupa. No rozumiem. W Polsce się to praktykuje. Kończy się to tym, że opiekunowie medyczni po paru latach mają porwane, dyski w kręgosłupie i nie są zdolni do jakiejkolwiek pracy. Do tego stopnia na przykład, że jak ci się pacjent przewróci, to nie masz prawa go podnosić. Dzwonisz po pogotowie i przyjeżdżają z dźwigiem i go podnoszą. No w Polsce to by cię chyba pani w karetce śmiechem zabiła. No tak. No okej, no jedziemy dalej. No i ta moja koleżanka z pracy zatrzasła drzwi w tej ubikacji. W środku byłem ja, pacjent i ona. No i dziewczyna się do mnie odwraca, mówi, ty weź odblokuj te drzwi, nie? A ja tak w żarcie rzuciłem, no spoko, ale na kawę się ze mną umówisz, nie? No i ona się zgodziła. No i od 3 lat jesteśmy małżeństwem. I stąd ten węgierski, tak? Stąd ten węgierski, mam żonę Węgierkę. Jeszcze jak spotykałem się z tą dziewczyną tak niezobowiązująco, dałem sobie jeszcze 2 miesiące na to, że wyprostuję relację z moją byłą żoną. Nie udało się, więc stwierdziłem, że skoro te relacje się rozkręcają i to się, no idzie to ku dobremu, nie? No bo zaczęło to przybierać takich fajnych wartości. Minęły te 2 miesiące, zamknąłem temat umysłowo w głowie, psychicznie, mentalnie temat mojej byłej żony, zaangażowałem się w ten związek, no i mam węgierską żonę z pakistańskiej ubikacji, historia prawdziwa. Pięknie. Powiedz mi tak bo jak Mogę dokończyć zdanie? No. Zdanie dokończę. Pamiętaj, co chcesz powiedzieć. Tak, już wiem. Nie wiesz, co cię w życiu spotka. Możesz pójść do kibelka, wrócisz z żoną. Mnie to spotkało. No tak. Ale powiedz mi, bo ty, jak rozumiem, gadasz po węgiersku, tak? Takie odniosłem wrażenie. Nie gadam po węgiersku. Jest to język bardzo trudny. No właśnie. Znaczy, z węgierskim jest ten problem, że go nigdzie nie ma. Angielski, czy chcesz, czy nie chcesz, on jest w twoim życiu. Nawet jakbyś w Chinach mieszkał. Tak. Bierzesz Amigę, włączasz Amigę, masz po angielsku, masz gry po angielsku, system po angielsku, oglądasz filmy, masz napisy po polsku, język po angielsku. No i angielski jest wszędzie. Tak. Czy chcesz, czy nie chcesz. A węgierskiego natomiast nie ma nigdzie. Nauczyłem się pewną ilość zwrotów w tym języku, pewną ilość słówek i z zewnątrz to może wyglądać tak, jakbym tym językiem operował, ale tak nie jest. Okej, dobra, no to dla mnie tak wyglądało. Kiedy się da, rozmawiam z żoną albo z pasierbicą, bo moja żona ma córkę, która się stała po ślubie mimowolnie moją pasierbicą. Staram się coś tam pogadać po węgiersku. Dużo rozmawiam z moją teściową, która jest pielęgniarką i bardzo się interesuje moim aktualnym stanem zdrowia, ale rozmawiamy przez czatem GBT. On dosyć fajnie tłumaczy na język węgierski i potem z powrotem na polskim. Wymieniamy uprzejmości, tam jakieś zwroty, które ja mam opanowane po węgiersku. Ponoć wyznacznikiem tego, czy znasz język, jest to, czy jesteś w stanie poradzić sobie w restauracji. Tak słyszałem od jednego nauczyciela takie zdanie.
poradziłbym sobie w restauracji, ale nie bardzo bym wiedział, co zamawiam. Okej, dobra. A żona coś po polsku mówi, czy tak jakoś? Żona nie bardzo. Ona z wykształcenia jest nauczycielką języka niemieckiego. Aha, okej. Nie, bo dla nich tak E, się zastanawiam, czy dla Węgrów polski też jest trudny, no bo dla tak, węgierski jest trudny. dla wszystkich trudny, to na pewno, ale dla Polaków, my jako Polacy, mimo że to jest Słowianie, no tam nie ma żadnego punktu zaczepienia, nie? No bo w czeskim, słowackim, no jakimkolwiek rosyjskim, nie wiem, to masz, jakkolwiek jesteś się chwycić czegokolwiek, a tu nic, nie? No nie, no jest dużo właśnie za... Tak? Jest dużo Węgierski jest słówek. dużo? O, bo ja mi się tak Dużo wydawało, słówek. jak ja słyszę węgierski, że ja no, nie jestem w stanie Wiesz, przyporządkować do niczego. wiesz co? Kurczę blade, ja tak bardzo się pilnowałem, żeby nie mówić w trakcie tej rozmowy, wiesz co, i tak gadam. Wyszło samo z siebie, nie szkodzi. No, mieszkasz z Węgierką pod jednym dachem, ona rozmawia z pośrednicą po węgiersku, no to siłą rzeczy coś tam do ciebie trafia, tak? No tak, to, Jest dużo słów, które są takie same po polsku i po węgiersku. Deska, fryzura, katastrofa, meduza, no, jeszcze terapeuta, mm, jeszcze tam trochę tego więcej było. W każdym razie jest tego trochę i to jest fajne, to jest w porządku. Problem jest ze słowami, które brzmią tak samo, a znaczą kompletnie coś innego. no tak. Na To, przykład słowo boski. mm, Uwielbiam mówić Węgrom, opowiadać o tym, że u nas to jest słowo, które oznacza coś świętego i my używamy tego w kościele w trakcie modlitwy. Ich miny są bezcenne. To jest najwspanialsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Mina Węgra, który słyszy tych tłumaczeń. mm. Nie będę ci mówił dokładnie co i jak, ale to jest bardzo brzydkie, takie personalne, wulgarne słowo w języku węgierskim. Okej. No, myślę, że No, można się jak ktoś domyśleć, że będzie chciał, sobie to sobie zgłębi temat. Przecież mamy i ten AI i słowniki i takie tam, więc kto chce, będzie chciał ogarnąć. Taką jeszcze ciekawostkę ci powiem na początku, jak ona była moją koleżanką z pracy. Pytaliśmy siebie o wiek. Ja wtedy miałem jakąś taką fazę, że dodawałem sobie 10 lat. mhm. Ja miałem 34 lata, więc mówię jej 44. A ona sobie odjęła 6 lat. Mówiła mi 40. Mhm. I będąc parą, już dosyć, no z dobre pół roku, wyszło na jaw, że ona jest 11 lat ode mnie starszą. Mhm. No proszę. No cóż, tak Ząg! jest. No, są Kojarzysz ten teleturniej z Ząkiem, co był tak, ten tak, komis... tak, tak. Wtedy miałem takiego, no, przyszedł Heiser i dał mi takiego ogromnego kota Ząka, wiesz? A było tak, no dokładnie. No. Ale ja to wtedy, wiesz, przeżyłem na żywo. Ona tak samo, no i my patrzymy na siebie, ona na mnie, ja na nią, nie? No i to trwało z dobre parę minut, wiesz, bo ja nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć, ani ona. No Ale, cóż, no, ale miłość i biegunka. tak, finał jest elegancki ogólnie. Wiesz co? No znowu mówię, wiesz co, chciałem nie gadać tego. No, to Lepiej nie jest, rzutuje. lepiej jest, że kobieta jest starsza od faceta, bo z mojego doświadczenia życiowego wiem, z pracy, wiem, że facet szybciej się wysypie niż kobieta. No Zdrowotnie. tak, no to raczej tak na ogół jest. No. Statystycznie krócej żyje, gorsze zdrowie i tak dalej. Więc no ma to tam jakąś zaletę, tak, że to ona jest starsza, a ja młodszy. Co prawda oczywiście, no wolałbym, żeby różnica wieku była mniejsza, ale z drugiej strony, jak sobie popatrzę na świętej pamięci pana Łapickiego, który miał żonę 60 lat młodszą, to chyba nie jest tak źle ze mną, nie? No tak, no to... No dobrze. To mamy wątek węgierski, chcący, niechcący, w Anglii, jakby nie patrzeć. No ale to tak, no też mieszkając za granicą, to znam, jakie to są te konstelacje się tworzą na No, emigracjach. nie jesteśmy tutaj niczym wyjątkowym. Gdybyśmy mieszkali w Polsce albo na Węgrzech, to bylibyśmy jakimiś tam rodzynkami takimi niespotykanymi, niesłychanymi. W Anglii to jest norma. Tutaj masz No tak, Pakistańcy. tak, no to. Spotkałem Pakistańca, który mówi płynnie po polsku, bo miał żonę polską. Spotkałem tutaj katolickiego księdza z jego żoną. Zawiozłem im pizzę.
rozwinąć trochę wątek, czy nie ciekawy? Nie no, Krótko, możesz tam rozwinąć, to nie jest... króciutko, dobra, nie będę się rozwijał. E, Jest celibat, no wiadomo, tak? Więc jakim Tak, cudem tak. katolicki ksiądz może mieć żonę na legalu? Są 3 wyjątki w kościele katolickim, które dopuszczają wyświęcenie żonatego faceta. Pierwszy wyjątek jest taki, to jest gdzie religia jest prześladowana. Mhm. Czyli na przykład w Chinach można na legalu wyświetlić w religii katolickiej żonatego faceta. Mhm. I drugi wyjątek jest taki, gdzie jest bardzo duży niedobór księży. Gdzie nie ma tych księży. No to właściwie w Polsce to jest tak. Bo seminaria się zamyka. Mhm. Też jest dopuszczone wyświęcenie żonatego faceta na księdza. Trzeci przypadek, który dotyczył tego człowieka, to jest ksiądz prawosławny, żonaty, przeszedł na katolicyzm. Mhm. I on na legalu mógł zachować żonę przy sobie. Okej, rozumiem. Więc no ja padłem wtedy, bo się pytałem, jakiego on jest wyznania, a on nie katolik, nie? I tam widzę, żona, obrączka, wiesz, mówię, kurczę, nie? No tak, I no on bo to mi niespotykane. niespotykane, niespotykane takie bardzo. No więc tutaj w Anglii naprawdę mnie dużo takich ciekawych rzeczy spotkało, przygód, które w Polsce by chyba nie miały miejsca. No, No, u nas się zmienia, ale nie aż tak jeszcze, no to jeszcze no długo. i No. w pewnym momencie mojego związku już z moją węgierską dziewczyną wtedy uświadomiłem sobie, że mam no, bardzo niepoukładane w głowie, tak, behawioralnie. Ona nie Tak to była ze mną, ona była ze mną, nie była ze mną, no była ze mną, ale nie była do końca szczęśliwa ze względu na moje zachowanie. Też jak już myśmy mówili, miało też w rzutowaniu mojej pracy administratorskiej na PPA. No i uświadomiłem sobie problem, że jest problem. Uświadomiłem sobie, że chyba nie będę w stanie tego sam ogarnąć. I uświadomiłem sobie, że ja tą kobietę kocham i nie chcę jej stracić. Mhm. Więc wybrałem się na terapię. Znalazłem sobie polskiego terapeutę. Kosztowało to wtedy jeszcze 100 od wizyty, od sesji online na Skype'ie, kamerka. No i trwało to 1,5 roku przepracowania całego swojego życia i niesamowitych ilości kału. Autentycznie. Znajdziesz ludzi, którzy ci się pochwalą, że byli na terapii, że sobie zrobili porządek w głowie, że wyleczyli się z alkoholizmu, tam, bo terapii jest mnóstwo, wiesz, że tam ktoś bije żonę, nie chce bić, idzie na terapię, wiesz, Tak, tam, tak, i tak tak. dalej, i tak dalej. Znajdziesz ludzi, którzy ci powiedzą, że byli na terapii, że ją odbyli, ale uwierz mi, nie znajdziesz człowieka, który będzie ci chciał opowiadać o tym, co na tej terapii było. Ja swojej terapeutki nienawidzę i mam nadzieję, że nigdy w życiu już nie spotkam. Aczkolwiek kobieta odwaliła no, niesamowitą robotę, wiesz, zmieniła mnie. Mhm. Ale to ja sobie musiałem uświadomić problem, musiałem sobie chcieć Ja sam poprosić musiałeś kogoś chcieć też, pomóc nie? No dokładnie. i ja chciałem przepracować z nią to, co ona mi zadała, nie? Ale to jest grzebanie palcem w kale, no niesamowite, wiesz. To jest nieczęście dosłownie, jak o tym sobie wspominam. No z jednej strony chciałbym to wymazać z pamięci, z drugiej no nie chcę, bo znowu bym wrócił do tego, jakim byłem człowiekiem. Zmierzam do tego, że pewnego pięknego dnia, wtedy jeszcze moja narzeczona, przyszła tak samo od siebie do mnie i mi powiedziała, że jest ze mną szczęśliwa, nie? Mhm. Zauważyła, bo ona nie wiedziała, że ja chodzę na terapię, że tam uczestniczę. I ja wtedy, wiesz, no przytuliłem, buziaka dałem, poszedłem na piętro do tego pokoju, gdzie tu teraz jestem, cały na niebiesko. Zamknąłem drzwi, wyłączyłem grawitację i łaziłem ze szczęścia i radości 0,5 godziny po suficie. Mhm. Było warto. No tak, Autentycznie było warto. Nie da się człowieka jako tako, wiesz, zmienić. To znaczy ja nadal mam ochotę, żeby tam wybuchnąć, żeby komuś powiedzieć coś głupiego, coś wrednego. Natomiast po tej terapii ja wiem, co to jest, wiem, skąd to się bierze, wiem, jakie są tego korzenie i wiem, jak nad tym panować. Oczywiście kontrolujesz nie to, zawsze się no udaje. dokładnie. To, Nie zawsze się udaje, bo to tak nie jest, nie? tak. Ale no, jak ci kobieta mówi, twoja kobieta ci mówi, że jest z tobą szczęśliwa, no to kurde, no warto żyć, nie? No tak, to się zgadza. Ale to No. ciekawe, no, czy to też słyszałem i to faktycznie to też czytałem, że to jest w skrócie, no, to jest tak jak mówisz, że generalnie no, musisz mieć tego świadomość i wtedy możesz nad tym panować, no bo
nie da się tam wyeliminować Ale wszystkiego, nie? ktoś, specjalista, musi zbadać przyczynę tego, skąd to się wzięło, Mhm. bo coś, co się w twoim życiu dzieje, nie dzieje się bez przyczyny. Zwykle. Tam pomijam, że ci samolot spadł. No, też jest przyczyna, tak, bo się zepsuł. No tak, może, Też można jest też jakaś się... przyczyna. Ale wiemy, o co chodzi tutaj. Tak. Tak, No i później jest trening taki, który cię uczy panowania nad samym sobą, nie? Trudna, niefajna, nieprzyjemna rzecz, ale jeśli się do tego podejdzie szczerze i tak od serca, to przynosi efekty, nie? Mhm. Więc nie żałuję tych wydanych pieniędzy, nie żałuję tego czasu, nie żałuję tego, no już nie chcę po raz kolejny mówić, tej dwójeczki, tak, którą się robi, na Mhm. której trzeba było grzebać tyle czasu. Było warto. Amen. No i dobrze, no dobra, no to słuchaj. To co, no to teraz nie wiem, czy poruszymy wątek do twojej choroby, no bo dochodzimy do tego etapu y, powiedzmy współczesnej historii, czyli że masz teraz Tak, nowy amigowy kanał i masz dwa kanały. Drugi masz tak, o chorobie, która też nie jest tak. niczym ciekawym, a faktycznie może warto temat poruszyć. No okej, no spokojnie, tam nie widzę problemu. To jest tak samo jak z demencją. Wiedza jest bardzo nikła. Wręcz powiedziałbym taka szamańska, wiesz? Ludzie z takimi szamańskimi metodami wychodzą, jakimiś tam pomysłami. Pewnego pięknego dnia byłem w mojej przychodni zbadać stopy, wiesz? Bo tutaj w Anglii ci stopy badają, jak masz cukrzycę. Mhm. Robią ci normalnie takim mikrofonem Nie, mikrofon to jest. Mikrofon, żelem ci smarują stopy, badają jakość żył, badają No, prześwit żył. ultradźwiękami, nie? W tym momencie chyba, tak? Wiesz co, nie wiem. Dlatego się wstrzymałem z mówieniem tego, czy to jest mikrofon, czy to są ultradźwięki. Nie wiem. Okej. E, Badają, a, no. a staram się unikać takiej typowej polskiej cechy, czyli bycia mądrym w każdej możliwej dziedzinie. No tak. Nie znam się, nie wiem, czy to są ultradźwięki, czy sonodźwięki, czy zwykłe dźwięki. Nie mam pojęcia. Dźwięki. Jest badanie, Na tym no i tyle. jest badanie. No i babka mi gada, że skoro ja mam cukrzycę, czy byłem szczepiony na pneumokoki. Mówię, kurczę, no nie pamiętam, nie kojarzę. Mi mówi, że przy pneumokokach to się powinno dobrze się, przy cukrzycy dobrze się jest zaszczepić na pneumokoki. No i ja nie mam problemu ze szczepieniami. Jak była, wiesz, pandemia, to się zacząłem szczepić na COVID. Tutaj w Anglii szczepionki na COVID były obowiązkowe dla sektora medycznego. Mhm. Czyli mojego też, wiesz, więc dostaliśmy terminy, że tego a tego dnia się mamy zaszczepić. Kto się nie zaszczepi, jest skreślany z listy pracowników. I wyobraź sobie, że prócz Rzeszy Polaków poleciało bardzo dużo Węgrów. Tam też jest takie właśnie antyszczepionkowe nastawienie. Mhm. Ja z tym problemu nie mam. Ja się zaszczepiłem już 6 razy na COVID. No okej, kontynuując opowieść. Poszedłem się zaszczepiłem na te pneumokoki. I 2 dni po tym szczepieniu, to był wrzesień 2024, zauważyłem, że nie umie oddychać. Nie umie nabrać powietrza do płuc, wiesz? A żeby wejść po schodach, musiałem to robić na 2 razy. Normalnie wchodzisz na pierwsze piętro, wiesz? Mhm. Musiałem w połowie się zatrzymać, zrobić przerwę na takie 30 parę sekund, złapać oddech i kontynuować marsz. Nie byłem w stanie iść i rozmawiać jednocześnie. Taka mnie zaducha łapała. Ja oprócz tej mojej opieki robiłem jeszcze w Uberze i w Deliveroo rozwodziłem zakupy ludziom. Mhm. To jest sobie taką, wiesz, taką sobie robotę wybrałem ze względu na moją cukrzycę, ze względu na moje stopy, bo widziałem w mojej robocie, jak ludzie z powodu własnej głupoty tracą na przykład stopy, albo życie nawet. Z powodu zaniedbań. Mhm. Wybrałem sobie robotę, gdzie będę dużo chodził, gdzie będę dużo robił ze względu na ruch, na cukrzycę, tak? Bo cukrzyca najpierw cię obcina stopy. No tak, że tego badają stopy. Tak. No i udało mi się wkręcić do lekarza jakoś tak dosyć szybko, jakimś tam fuksem, czyli nie musiałem tam czekać miesiąca czy 2 tygodni. Udało mi się dostać za 8 dni. Ale lekarz mnie olał, nie? Mówię mu, że nie umie oddychać, że się szczepiłem, mówię, co jest grane, nie?
No i facet mi tylko przypiął, wiesz, na palec tego klipa, żeby zbadać tlen. Tam mu wyskoczyło 98%, on nie może nic zrobić, musimy czekać, aż przejdzie, nie? No i wtedy ja się stałem takim trochę antyszczepionkowcem, wiesz, normalnie mnie to wkurzyło, że ten system, wiesz, no powinien zarejestrować NOP-a, powinien się tam jakoś konkretnie przyjrzeć, wiesz, skontaktować się z tą firmą, a nie takie, że czekamy, aż przejdzie, no sorry. A co zrobimy, jak nie przejdzie? No tak. No i właśnie po miesiącu nie przeszło. Dla mnie się to już stawało takie bardzo przeszkadzające w życiu, wiesz, bo minął miesiąc, ja nie umiem oddychać. Jak miałem na przykład taki kurs, że musiałem na piętro iść, 3. piętro, bo winda była zepsuta z zakupami. Masakra, wiesz. No, bo mi to strasznie dużo czasu zajmowało, żeby się tam dostać. Bo nie szło nabrać powietrza do ust. Ja czułem, że coś mnie tam blokuje, że nie umiem pełnego oddechu wziąć. No i stwierdziłem, że po raz kolejny do lekarza się zapisuję. Na wizytę czekałem 2 tygodnie. Przyjęła mnie taka babka z Indii. Powiedziała mi wszystko co i jak i wiedziałem, że ta kobieta słucha mnie. Że ona, wiesz, interpretuje to, co ja jej mówię. Ją to interesuje. To nie tak, że klips na paluszek, dziękuję, do widzenia. No i ona mnie wysłuchała, pozapisywała wszystko w komputerze i ona mnie osłuchała stetoskopem. Powiedziała mi, że coś świszczy w prawym płucu. I ona mnie wysyła do szpitala na prześwietlenie płuc. No dobra, no. Zadzwoniła do szpitala, w szpitalu powiedziano, że mnie przyjmą. Pojechałem tam, nastałem się w kolejce, no ale w Anglii ten system jest taki dosyć w porządku, uważam lepszy niż w Polsce. Później troszkę powiem dlaczego. Znowu, ja się poprawiłem, ty się poprawiłeś, nie? Fajnie, dobrze nam się gada. Znaczy jak cały czas gadam teraz faktycznie. Ja, ty no słuchasz. tak, to nie przerywam. Monolog. Facet, byłem w tym szpitalu, tak? Przebadała mnie lekarka. Powiedziała mi, w skrócie tą historię, że byłem jednego lekarza mnie olał, droga babka słyszy, że coś tam świszczy, nie? Kobieta mnie osłuchała, powiedziała, ona niczego nie słyszy niepokojącego w moich płucach. Wszystko wygląda na prawidłowo, ale ja się nie mam kompletnie czym przejmować, nikt mnie tutaj nie oleje. Wykonają wszystkie niezbędne badania, jeśli coś jest nie tak, oni to znajdą i mi pomogą. No kurde, żółwik, nie? Super. No i zrobili mi prześwietlenie płuc. Po tym prześwietleniu płuc poproszono mnie do gabinetu. No i lekarka mi mówi, że 3/4 opłucnej mam zajęte przez płyn. Pokazuje mi zdjęcie, wiesz, jedno płuco w porządku, a prawe płuco, tak kawałek tylko widać. Niewydolne w 70%. No i dlatego ja nie umiem oddychać, nie umiem łapać, nie umiem nic, nie? Mam zadzwonić do domu, że zostaje na noc w szpitalu, jutro będę miał zabieg, będą mi usuwać płyn z płuców. Z płuca. Z opłucnej, wybacz. Chcę to podkreślić, bo w Polsce się mówi płyn w płucu, tak, że ktoś ma płyn w płucach. Nie ma czegoś takiego. Dopóki go sobie sam nie nalejesz do płuca przez nos, nie będziesz miał żadnego płynu w płucach. Ani jednym, ani w drugim. Jest płyn w opłucnej. To jest przestrzeń między płucem a plecami. Tam się ten płyn zbiera. Bo ja tak, będąc takim totalnym laikiem, się zastanawiałem, dlaczego ja nie mogę stanąć na rękach i żeby ten płyn sobie nie wyciekł, nie? Nie wyciekł. No tak, takie myślenie, nie? Bo nie ma jak, no jasne. No to nie wycieknie, ciekawe. Nie ma jak, bo on nie jest w płucu. Nie ma wody w płucach. No i noc była dosyć katastrofalna tam, bo klimatyzacja chodziła na maksa, mi dali chyba z 5 koców, nie szło jej wyłączyć. W Anglii ogólnie jestem zadowolony z systemu medycznego. Jako osoba chora na cukrzycę przewlekle mam lekarstwa za darmo. Nic nie płacę. Nie ma, że tam 30% odpłatności, 10% odpłatności jest za free. No i problem jest tylko taki, że w szpitalu nie ma jedzenia dla cukrzyków, nie? Dostałem to, co jest w Polsce niespotykane, to znaczy dostałem menu, co chcę na obiad i kolację. No i taką jedną z niewielu rzeczy, które mi bardzo w Wielkiej Brytanii przeszkadzają, jest to, że jak masz na przykład ciastko słodkie, 100-gramowe,
to w nim jest 110 gramów cukru. Mhm. No tak, Podejrzewam, że to słabo. tutaj bardzo słabo. Podejrzewam, że to finansują firmy produkujące insulinę, wiesz. Nie widzę innego wyjaśnienia. Tym bardziej, że sami Anglicy na to narzekają, że te ciacha są za słodkie, wiesz, No że ale to nie da wszędzie, się. wiesz co, teraz to wszędzie jest, ten cukier jest, bo ja też tak patrzę, jak te posiłki się patrzy ogólnie, to nie wiem, czy to jest tanie, czy to jest uzależniające, czy tak jak sól jest nośnikiem smaku, ale tego cukru jest wszędzie za dużo. No, Tak, ciężko jest znaleźć produkt, który ma mało cukru albo mało tłuszczu na przykład, nie? tak. To nie jest E, dobre, no. No powiem ci tak, na deser, próbując tam znaleźć sobie coś na deser, zamówiłem sobie, bo to było dosyć ciekawe, tylko nie chcę przekręcić, e, takie ciastko zrobione tak jakbyś miał na przykład jogurt naturalny z galaretką taką bezcukrową, coś takiego. Mhm. To sobie zamówiłem. No i przynieśli mi to ciastko zatąpione w słodkim kremie waniliowym, oblane czekoladą w płynie. Okay. Coś pięknego, nie? Brzmi grubo, no. Brzmi grubo. Do tego stopnia, ale to dobra, dojdziemy do tego. Następnego dnia miałem zabieg robiony pod znieczuleniem miejscowym. Przyszedł taki 20-paroletni młody chłopak, lekarz z misją. Było widać, że ten człowiek wykonuje misję z serca, nie z rozumu. Mhm. To był taki lekarz z powołania, wiesz? Zrozumiem, no. Niesamowite. Oby więcej takich ludzi było. Wszystko mi wytłumaczył. Zapytał mnie o zgodę, czy może przyjść kilku studentów, będzie wśród nich kobieta. On im chce pokazać, co będzie robił, jak będzie robił i tak dalej. Mówi, nie no spoko, no niech się uczą, nie? No w końcu się muszę jakoś nauczyć, jak najbardziej, nie? Znieczulili mnie tak dosyć porządnie. Było to robione w pozycji siedzącej, to znaczy miałem tak mniej więcej poduszkę, taboret tutaj taki, poduszkę, tak siedziałem, bez koszulki. Wbito mi się taką 40-centymetrową igłą w tył pleców. On to sobie ultrasonografem wybadał gdzie i zaczął mi spuszczać ten płyn. Spuścił w sumie 2 litry płynu. Musiał zrobić pod koniec przerwę, bo to moje płuco było no co najmniej 1,5 miesiąca, wiesz, spłaszczone. One się zaczęły odkształcać. Masakryczne uczucie, nie życzę nikomu. No ból straszny podejrzewam, no. Wiesz co, no ból połączony z takim, no może, ja byłem znieczulony, nie? Ale takie ogromne uczucie dyskomfortu było. Tak jakby ci się coś w środku jamy brzusznej otwierało, nie? Dosłownie. No, Takie uczucie się, było. rozumiem, no. Tak, no i lekarz powiedział, że robimy godzinę przerwy, ponieważ on musi dać czas temu płucu, żeby wróciło naturalnie do swojej pozycji. Jak zrobią to zbyt szybko, może dojść do komplikacji, nie? Te płuco może się zapaść na przykład. No i tak godzinę sobie przesiedziałem, facet zapytał, czy tam telefon mam, lekarz zapytał, czy telefon mi podać. Podał mi telefon i on się mnie zapytał, czy mam naładowaną baterię, czy ładowarkę potrzebuję, lekarz. No, facet naprawdę z misją, z powołania, tak? On się urodził po to, żeby być lekarzem. Mówię, nie, że wszystko w porządku, po godzinie do mnie wrócili, kontynuowali, niestety w tym czasie zlazło znieczulenie. Aha, okej. No, było już niefajnie, ale dałem radę, no. Był ból, był dyskomfort, ale nic takiego, co by się nie dało przeżyć. No i mi powiedziano, że wracam do domu i tak dalej. Pokazał mi ten płyn, porobiłem tam sobie zdjęcia. Płyny wysyłają do analizy i dadzą mi znać, co to jest, nie? Zapytałem faceta, zrobiłem z nim wywiad, zapytałem go tak, czy to może być ze szczepionki? To jest istotna informacja. Mówię mu, szczepiłem się na pneumokoki, czy to może być ze szczepionki? Powiedział mi tak, jako jedyny lekarz, bo wszyscy inni mi mówili, że nie. On mi powiedział, że nie jest to niemożliwe, ale wysoce nieprawdopodobne. Natomiast powodów, dlaczego się ten płyn wziął, jest kilka stron A4 przyczyn. No okej, no pojechałem do domu,
Wróciłem do roboty i wchodząc po schodach pewnego pięknego dnia, idąc ze zleceniem z Amazona, straciłem oddech. Mówię, kurna, płyn wrócił, nie? Dokładnie te same objawy. Dzień później dzwoni do mnie kobieta ze szpitala i informuje mnie, że to była chyba, już nie pamiętam, w każdym razie to była kwestia 2-3 dni. Informuje mnie, że zostałem zapisany na kolejną wizytę do szpitala i będą mi ponownie odciągać płyn, nie? Podała mi datę, podała mi godzinę, czy mi to pasuje. Mówię, tak, pasuje mi, no spoko, będę, nie? Ona mi mówi, że będę tam miał robionych więcej badań, żebym przyjechał z kimś, bo potem nie będę mógł za bardzo prowadzić. No dobra, w porządku, nie? Rozłączyłem się, schowałem telefon do kieszeni i się zastanawiam, skąd ta baba wie, że mi płyn wrócił. Ja tam nie mówiłem tego, nie zgłaszałem nikomu, nie? A ona mi dzwoni, że będą płyn ściągać. No takie wiesz, no. What is it? No ale okej, no pojechaliśmy do tego szpitala, tam już był zupełnie inny lekarz. Wchodzę tam z żoną i facet mi mówi, że nie ma dla mnie dobrych wieści. Powiedziałem jedno brzydkie słowo po polsku wtedy i mówię mu rak. On mówi tak, masz raka, nie? A ja się pytam jakiego? Oni jeszcze nie wiedzą, nie? Jeszcze do tego nie doszli. Muszą zrobić więcej badań. No i zostałem wpisany do takiej fundacji Macmillan. Ona się nazywa Z Automatu. Wszyscy chorzy na raka do niej trafiają. To jest taka fundacja założona przez pana o nazwisku Macmillan, który w 1909 czy 10 roku założył ją po to, aby pomagać ludziom chorym na raka. I ona istnieje do dzisiaj. To jest taka największa fundacja w Wielkiej Brytanii. Zadzwoniła potem do mnie pielęgniarka od nowotworów, bo w Anglii pielęgniarki mają specjalizację, wiesz. To jest osobna pielęgniarka dla cukrzyków, osobna dla ludzi z problemami neurologicznymi, osobna pielęgniarka od nowotworów i tak dalej, i tak dalej. Nie jest tak jak w Polsce, że wszystko jest w jednym worku. No i ona do mnie zadzwoniła, powiedziała mi nazwę tego nowotworu, kompletnie mi to nie pasowało, znaczy nie rozumiałem tego, to jest, wiesz, mieszkam w Anglii kupę lat, ale nie operuję takim słownictwem medycznym. No tak, no i pytam ją, czy może mi wysłać maila, ja sobie poczytam, to jest, nie? No i dowiedziałem się, że jest chłoniak, tam sobie rośnie. Zostałem skierowany do hematologa w takiej miejscowości Ashford. Miałem tam kilka wizyt, wiele rozmów z tym lekarzem. No i widzisz, no, latałem, chuchałem, dmuchałem na siebie, bo bałem się nowotworu, nie chciałem zachorować na raka. To przyplątał mi się rak, którego można wykryć tylko w trakcie biopsji. Inaczej się nie da. To ci we krwi nie wyjdzie. W badaniach i tak dalej. No i skierowano mnie na operację, bo tego płynu nie dało się odciągnąć. On się zebrał w innym miejscu. Ten lekarz nie umiał się przez to przebić. Ja mu tam skakałem. No masz odruch, tak jak się ukujesz, wiesz, palec, nie? No tak. To skaczesz. No, czy chcesz, czy nie chcesz, masz reakcję obronną. Ja mu gadam, że ma rżnąć na ten, mnie to tam za bardzo nie boli, ma kłuć, ma rżnąć, ściągamy ten płyn, nie? Ale on powiedział, on mnie nie będzie torturował, będzie operacja. Mówię, no zajebiście, nie? No. I pojechałem do Londynu, do szpitala. Siedziałem tam ponad tydzień. Leżałem. Zamontowano mi zbiornik na ten płyn, który schodził. Musiałem przez 5 dni chodzić ze zbiornikiem na ręce. Ten płyn sobie ściekał. Dano talk na moje płuco, po to, żeby się ten płyn nie zbierał ponownie. Ten talk powodował mnóstwo takich nieprzyjemnych efektów ubocznych, wiesz, że co parę godzin dopadało cię takie osłabienie i pociłeś się strasznie. Znaczy ja się pociłem, nie ty, nie? Więc tam ci pielęgniarze mi przynosili prześcieradła, bo ja się musiałem bez przerwy wycierać. Że mi się lało, a oni bez przerwy mi wlewali kroplówkę, żeby się nie odwodnił, nie? No i co, no, wróciłem do domu. Musiałem dosyć długo czekać na diagnozę, bo oni nie umieli tego znaleźć. Plus tego wszystkiego był taki, że zrobili mi tomograf głowy. Bo kolejna rzecz, której ja się bardzo bałem, to jest tetniak. Choćby po świętej pamięci Ramosie. On w wieku lat 40 umarł, znany omigowiec, kojarzysz, nie muszę mówić. Umarł na tętniaka, który pęknął mu w głowie. Byłem z tym u lekarza, ale nie chcieli mi tego zrobić, no mówię z funduszu, żeby było wiadomo, o co chodzi. W Anglii jest NHS. No a tutaj mając ten nowotwór, prześwietlili mnie na wszystkie możliwe sposoby.
Mhm. Dosłownie. Było też znane badanie PET, tomograf głowy, no i czysto, tak? Chemioterapia. Na tą chemioterapię się nie chciałem zgodzić. No ze mną jest taki problem, że ja widziałem wszystkie możliwe skutki uboczne chemioterapii na żywo, jak jeździłem z pacjentami, wiesz. Widziałem, jak ludzie, no, może No, nie, że umierają, no ale jak to reagują. nie jest nic fajnego, tak, nie jest Dokładnie. nic fajnego. Odmówiłem chemioterapii, znowu mnie wezwano do lekarza, lekarz mnie przekonywał, ale powiedział wprost, że jak ja nie chcę chemioterapii, to jej nie będę miał. Ja mówię, i co wtedy, nie? No nic, będziemy cię obserwować. To jest taka, wiesz, niezbyt optymistyczna perspektywa, nie? Tak. Też żona zaczęła na mnie naciskać, żebym się zgodził na to leczenie, bo ona nie chce zostać wdową w wieku 51 lat. No i ostatecznie się zgodziłem, przekonałem. Przed chemioterapią musiałem podpisać papiery, że zgadzam się na to, że na przykład stracę czucie w rękach, stracę wzrok. Podkreśleniem na mogę, tak powiedzmy. No wiem, muszą się zabezpieczyć po prostu. No, tak, no się zabezpieczają. No, w takim jednym zdaniu chemioterapia to jest trucizna, która prawie cię ma nie zabić. Mhm. Ma zabić nowotwór, ale nie ciebie. Prawie. No tak. Tak to działa. No i miałem w grudniu swoją pierwszą chemioterapię, z której mnie wyrzucono. Irytowało mnie to, że bez przerwy pytają o moją datę urodzenia, imię, nazwisko i adres. Mhm. Ja to w pełni rozumiem, bo to jest chemioterapia, wiesz, i tam praktycznie każdy człowiek ma inną chemię. Mhm. Inna dawka, inna Tak, ilość, oni inna muszą chemioterapia dokładnie i tak podać to, dalej. co ma być podane. No. Dokładnie muszą być to, co ma być podane. Jak pomylą chemię, no to cię mogą zabić. Kolejna rzecz, oni są świadomi tego doskonale, że może ci się coś z główką stać, z nerwów choćby, tak? Więc no, podając konkretne informacje, sprawdzają, czy główka ci pracuje tak, jak ma pracować. Mhm. Natomiast mi się bardzo mocno nie podobało to, że robią to w sposób publiczny, tak, że ja muszę z innymi pacjentami, bo prócz mnie było jeszcze na tej sali 7 innych pacjentów, dzielić się moimi danymi teleadresowymi. Mhm. A prócz tych pacjentów, bo wiesz, tam ktoś bez przerwy przychodził, ktoś odchodził, taksówkarz przywiózł pacjenta, żona przywiozła pacjenta, żona była z córką, posiedzieli, pogadali i tam, no prosimy o datę urodzenia, nie? I adres. Mhm. Więc powiedziałem, że nie będę podawać, nie ma problemu. Przyszli, wypieli mnie i wyrzucili do domu. Mhm. Ja wtedy byłem w ostrym incydencie kałowym z nerwów, więc no wystrzeliłem stamtąd, nie? Po prostu. Na początku stycznia miałem kolejną wizytę u lekarza. No i lekarz się mnie pyta, co się stało. Powiedziałem, jak historia wygląda. Była też tam ta pielęgniarka Mhm. z tej fundacji Macmillan, która się zajmuje nowotworami. No i tam myśmy uzgodnili. Ja powiedziałem dokładnie to samo, co tobie, nie? Że ja rozumiem, że muszą i ja nie mam żadnych obiekcji na ten temat. Ustaliliśmy to, że będę im dawał prawo jazdy, jak mnie będą pytać o moje dane osobowe. Mhm. Bo w Anglii nie ma meldunków, nie ma dowodów osobistych, tej biurokracji jest dużo mniej niż w Polsce na przykład. Jedyny dokument, który mówi o twoim adresie aktualnym, to jest prawo jazdy. Mhm. Nie ma dowodu osobistego. Jest paszport, prawo jazdy. Na początku mi się to wydawało takie niesłychane, jak to bez dowodów osobistych w Anglii żyć, nie? Ale jak wsiadłem w ten system, no to się wydaje logiczne, wiesz? No Działa tak, w każdym razie. No działa, no. No i ustaliliśmy wszystko. Lekarz się zapytał, czy się zgadzam, żeby powtórzyć badania krwi i prześwietlenie płuc. No co za głupie pytanie, no pewno, że tak, no. No i zrobiono to. Przy okazji zbadano moją grupę krwi, wiesz, bo ja w wieku lat 40 nie wiedziałem, jaką mam grupę krwi. No i się dowiedziałem. Skierowano mnie na drugą chemioterapię, ustalono termin. No i 3 tygodnie temu była moja pierwsza chemia, nie? Mhm. Pojechałem tam, daną w kucie w żyłę. Wziąłem sobie rozrywki ze sobą. Wziąłem sobie laptopa, wziąłem sobie PSP, wziąłem sobie PlayStation Vita, słuchawki.
Jakieś tam filmy pogrywałem na lapka, żeby wiesz, jakby były problemy z netem czy coś takiego. Okazało się to kompletnie niepotrzebne, bo taki świadom sytuacji tego, co się ze mną dzieje, byłem 10 minut na 8 godzin. No tak. Wystąpiła u mnie reakcja alergiczna, co jest typowe dla pierwszej chemioterapii. No bo jak już to mówiłem, to jest trucizna, która cię ma prawie nie zabić. No plus tego wszystkiego jest takie, że oni są bardzo przygotowani na to i wiedzą, czego się spodziewać. Objawiło się to u mnie tym, że się zrobiłem czerwieniusieńki i nie umiałem się nadrapać. Wszystko mi swędziało. Ja nie wiedziałem, że to jest reakcja antyalergiczna. W każdym razie zauważyłem przerażoną minę pielęgniarki, która wybiegła i przybiegła z lekarką. Więc przestali dawać mi tą chemię i zaczęli mi dawać antyseptyczne leki. No i to mi pomogło, nie? No i później kontynuowali tą chemię. Babka powiedziała, że mnie będzie bardzo boleć i mi dadzą środki znieczulające. Dali mi głupiego Jasia, takiej dawce mocnej. Na 8 godzin sobie pływałem, prawie że. Jak szedłem do ubikacji, no bo wiesz, oni się tam nawadniają bez przerwy, więc czy pijesz, czy nie pijesz, no to i tak latasz do ubikacji. Bo dostajesz płyny do żyły. Więc do ubikacji to mnie pielęgniarki prowadziły. I mnie sadzały na toalecie. Obojętnie czy jedynka, czy dwójeczka, masz na toalecie usiąść, bo żeby nie nawrócić. A no i te siły słabe. No. Co siły, no idziesz i ci wszystko wiesz. Pływa, nie? Pływasz sobie. No tak. Wszystko ci... Ja byłem, wiesz, w takim stanie, że jak ktoś by na przykład powiedział, że wybuchł w szpitalu pożar i za minutę wszyscy się zginiemy, bo się zaczadzimy, to bym powiedział okej. No rozumiem. Taki wiesz, stan miałem po tym. Odpłynąłeś po prostu, można Wiesz powiedzieć. co, wszystko jest nagrane, bo zależało mi na tym, żeby to udokumentować, więc mam odcinek nagrany z mojej pierwszej chemioterapii. Fajnie byłoby go podlinkować, żeby ludziom po prostu pokazać. No cały kanał myślę, że podlinkujemy, no bo Okej, dziękuję. Właśnie, no skąd ten, nie wiem, pomysł się wziął, żeby ten kanał założyć i wiesz, no dlaczego? No ogólnie takie. Okej, dokończę o tej chemii i odpowiem na to pytanie. No i potem jak już tak w miarę wróciłem do świadomości, ten głupi Jaś trochę zszedł, wypytałem o to, co to było, co mi dali, jak to wyglądało. Okazało się, że dostałem 3 różne chemioterapie, w tym jedną immunologiczną. Mam jedną z najmocniejszych chemioterapii, tak zwaną czerwoną, bo nowotwór, który mam, jest bardzo agresywny, złośliwy. Więc to jest kwestia bardzo krótkiego czasu, żeby miał przyrzuty, które mnie zabiją. Byłem w najlepszym etapie mojego życia. Dobrze się ożeniłem. Mam kochającą kobietę. Mam pasierbicę, która mnie uwielbia, bo ona też jest taką osobą technologiczną. Ją interesuje grzebanie w komputerach, majsterkowanie, lutowanie, jakieś tam takie pierdołki. Nie było ojca w domu, bo poprzedni mąż mojej żony bardzo szybko opuścił rodzinę, więc ona się wychowała bez faceta w chałupie. Uczyłem ją jeździć samochodem, bo już w tym wieku jest, że tam prawo jazdy i tak dalej, więc mamy świetny kontakt. Fajną robotę, dobrze płatna praca. No nie wspominaliśmy o tym, ale to już tak tylko na winę. Mam te swoje maszyny do trenowania AI, które tam przynoszą mi jakiś tam minimalny dochód w tej chwili. Najlepszy etap mojego życia, do tego stopnia, że poszedłem do szkoły, aby uzupełnić braki w moim wykształceniu. Bo ja nie mam żadnego wykształcenia, moja żona jest magistrem, jest nauczycielką, ja mam sińcą i właściwie tak dla własnej satysfakcji, jak ty się zacząłeś drapać, autentycznie ja się też muszę, zaczęło mnie spędzić. Tak to działa. No bo teraz ten, no po prostu. Tak to działa. Więc poszedłem do szkoły, żeby zrobić tutaj GCSE, to się tak nazywa. To jest takie gimnazjum dla dorosłych. No i choćby dla własnej satysfakcji zdobyć jakiś świstek, że się coś tam zrobiło. Więc wszystko, co mogło mi się dobrze poukładać, to mi się dobrze poukładało.
I tutaj wyskoczył mi nowotwór, który da się wykryć tylko za pomocą biopsji. No, fajnie. No tak. No i skończyła się chemioterapia, odebrała mi żona z pasierbicą, bo ja nie byłem w stanie jechać autem. Ja nie byłem w stanie iść, wiesz, obydwie pod pachę do domu. Dostałem całą reklamówkę lekarstw. Raz ja się podrapię, ciekawe czy ty też. Najważniejsze, już się dobra, podrapałeś. no, też się Okay. podoba. Tak, żeby się stało zadość. Dostałem lekarstwa, z których najważniejsze były przeciwwymiotne. I one działają, wiesz, skuteczne są. Nie żygasz, ale chcecie się żygać. Więc 3 dni przeleżałem w łóżku z takim silnym uczuciem, że będę zaraz haftował. Nie haftowało się, bo lekarstwa działały, ale nie powstrzymywały tego uczucia, żeby ci się chciało. Rozumiem. No i tydzień po tej chemioterapii byłem out of order, nie zupełnie. Wołałem tam dziewczyny, żeby mnie do ubikacji zaprowadzić. Byłem w stanie jako tako iść, ale no nie byłem w stanie już cokolwiek zrobić, nie? Zresztą mówiłem o tym na kanale moim, tym amigowym, jak robię te przeglądy cotygodniowe, że mam tam chemioterapię, nie wiadomo, czy będę w stanie nagrać odcinek, nie byłem. No tak minął mój pierwszy tydzień, po tym tygodniu zeszło to ze mnie, zacząłem się dobrze czuć, do tego stopnia, że sobie obciąłem paznokcie w stopie. I przy tym obcięciu się minimalnie skaleczyłem i po 4 dniach dostałem, wczoraj dokładnie, taki ogromny stan zapalny. Nie byłem w stanie funkcjonować. Dlatego na początku ci mówiłem, że być może będzie taka sytuacja, że ci drugi raz będę musiał odmówić. Mój układ immunologiczny jest martwy. No tak, Może mnie zabić dosłownie wszystko. Nie mogę wychodzić z domu, nie mogę się spotykać z ludźmi, siedzę i się kiszę. Nie chorujcie na raka, bądźcie zdrowi. No tak. Ciężki etap to jest, jakby nie patrzeć. No, muszę to przegryźć, wiesz, bo no nie chcę się żalić nad sobą. No chociaż i tak mimowolnie człowiek się tam jakoś nad sobą żali. No bo na przykład Sir Leo to by dał górę złota, żeby się móc po tyłku podrapać. No tak, A jemu się nie da pomóc. Mi to współczesna medycyna jest w stanie pomóc. Może opowiem o rokowaniach, tak? Nie wspominałem o tym. Rokowania mam dobre ze wskazaniem na pełne wyleczenie. Tak mi powiedział lekarz. Jest to no fajna wiadomość, nie? Bo jakby mi powiedział, że hospicjum i tak dalej, no to byłoby słabo. No raczej. Ja do tego podchodzę bardzo ostrożnie, bo miałem takich pacjentów, których ja woziłem na chemioterapię i oni mieli dobre rokowania ze wskazaniem na pełne wyleczenie. Później chodziło się na ich pogrzeby. Śmierci w mojej robocie naoglądałem się dużo, wiesz. Byłem nawet przy jednej agonii. I to mi ostro banie zryło. Myślę, że nie będę o tym opowiadał, bo chyba mało jest prawdopodobieństwo, że ktoś z tym będzie miał do czynienia. To nie jest demencja czy nowotwór, a przeżycia były takie no masakryczne, wiesz, agonia, taka prawdziwa, autentyczna agonia. To też mi mocno zryło banie wtedy. No i jestem na etapie takim, że walczę o swoje życie. Bardzo chcę żyć. Mam nadzieję, że uda mi się wyzdrowieć, ale z drugiej strony zabezpieczam swoją rodzinę na wypadek, gdyby się nie udało. Poprosiłem Buliego o to. Zacząłem wyprzedawać swój majątek. Moje Amigi, retrogrady, jakieś tam rzeczy wystawiam to po kolei. Z tego względu, że choć Wielka Brytania jest fajnym krajem do życia, o wielkich możliwościach, to opieki takiej, jak jesteś chory, nie ma. To znaczy ja nie mam pieniędzy na żarcie, wiesz, doszło do tego stopnia na jedzenie. Już mi ktoś na kanale zwrócił uwagę, nie mów żarcie, mów jedzenie. Przepraszam. Tutaj jest spokojnie, tutaj można sobie mówić jak się no, ale po mojej terapii, gdzie sobie zrobiłem porządek w główce, staram się być miłym, uprzejmym i zwracać w sposób kulturalny, nie wulgarny. Jak widzisz, nie zawsze mi się to udaje, ale się staram. Wracając do tematu, doszło do takiej sytuacji, że jedzenie dostawałem z tak zwanego food banku.
Pewnie, Mhm. nie wiem, czy to w Polsce jest, ale no wiadomo o co chodzi. Instytucja, która ludziom takim jak ja daje jedzenie, dosłownie. Dostałem środki czystości, chleb, masło, konserwy, bo no, nie chcę się znowu nad sobą żalić. Sytuacja moja nie jest fajna, dlatego wyprzedaję co mogę, no bo w tej chwili utrzymuje mnie praktycznie żona. Kanały te założyłem z kilku powodów, odpowiadając na twoje pytanie. Mhm. Pierwszy amigowy jest taki, że ja chciałem zawsze taki kanał założyć, ale nigdy nie było na to czasu. A No tak. tutaj dostałem L4 na pół roku, no i nagle czas jest. Nie mogę za bardzo wychodzić, nie mogę za bardzo pracować, no wcale nie mogę pracować. No to albo siedzę i leżę, oglądam Netflixa, co się po 3 tygodniach pewnie znudzi, albo miesiącu, Mhm. albo się postaram jakiś ten czas wykorzystać, zagospodarować, zrobić coś fajnego, ciekawego. Kolejny powód jest taki, że chciałbym spróbować jakoś ten kanał zmonetyzować ze względu na moją sytuację finansową, co się do tej pory no, nie udaje, ale jakoś tak powiedzmy nie rozpaczam z tego powodu. Trzeci powód jest taki, że mam trochę tych retrogratów. Część jest takich specyficznych, mało znanych, niespotykanych. Fajnie byłoby to pokazać jakiemuś szerszemu gremium amigowemu. Mhm. Może nie tylko amigowemu, bo może ktoś inny jeszcze będzie chciał to zobaczyć. Czwarty powód jest taki, jeśli nie uda mi się wyzdrowieć, no to ten kanał jednak po mnie zostanie. Mhm. Coś fajnego, coś pozytywnego po sobie zostawić, ciekawego. No to wiesz, no jakby nie patrzeć, ty już dużo rzeczy zrobiłeś dla społeczności. Ten kanał to dodatkowa rzecz, ale No, no dorobek jest spory, nawet już nic nie robiąc teraz. No. ale też bardzo wiele osób, wiesz, miało bardzo negatywne do mnie nastawienie. Było nawet takie głosowanie na PPA. Czy dobrze oceniasz pracę administratorską Benedykta? Ja się obroniłem, dobrze wygrałem to głosowanie, ale takim dosyć niskim wynikiem. Mhm. A to wtedy oczywiście uznałem jako miażdżące zwycięstwo, bo wtedy no to już mówiłem, że No miałem inne spokojnie, podejście do życia. w polityce też tak E, jest, że tak, 1% i miażdżące. 51 i miażdżące zwycięstwo, tak. Więc było wiele osób, które nie pałały do mnie sympatią i podejrzewam, że jest wiele osób, które mimo upływu lat nadal nie pałają do mnie sympatią, bo patrzą na mnie przez pryzmat mojej bardzo kiepskiej pracy administratorskiej. No to już mówiłem, tak? To się już więcej nie powtórzy. Chociaż jakby nie patrzeć, jestem administratorem na mojej grupie na Facebooku. Więc czy No, chciałem, czy nie chciałem, zostałem. ale Jest wiadomo, że grupa. to się, no człowiek się uczy też, no to też już wiesz więcej, nie? Mogę zareklamować, tak? Nie będzie nic złego. Nie, nie, oczywiście, wszystko reklamujemy. Retro z serca i pasji jest grupa taka malutka, gdzie się tam dzielę swoimi przemyśleniami i ludzie też się dzielą przemyśleniami na temat tego, co by na przykład chcieli zobaczyć w przyszłych odcinkach mojego retro amigowania. Kanał się na początku nazywał Amigowiec Krwi i Kości, jakoś tak to Tak, napisałem, bo tak padło. Natomiast mój były przyjaciel Sławomir Mrożek, niestety były, rozeszły się nasze drogi, opowiadał mi o mojej pracy dawnej. I on, tych wywiadach. Mhm. I on mi powiedział takie zdanie, które do mnie bardzo przylgnęło mi do serca. Powiedział, bo to, co ty robiłeś, to robiłeś z serca i z pasji. Mhm. No tak, no, Tak no. się cieplutko zrobiło na serduszku, nie? Bo ja mu się tam żaliłem trochę, że wiesz, że ani wykształcenia nie miałem żadnego, ani warsztatu redaktorskiego. I on właśnie mi to powiedział, że to robisz retro z serca i z pasji. No i postanowiłem zmienić nazwę mojego kanału na Amigowiec Krwi i Kości na retro z serca, Amigowiec z serca i pasji. Grupa się nazywa Retro z serca i pasji. No i się to tak kręci, nie? No i uprzedzając twoje kolejne pytanie, bardzo dużo ludzi się do mnie odezwało z propozycją leczenia mojego nowotworu. Mhm. I dotarło do mnie, że ludzie nie mają bladego pojęcia o tym w ogóle. Właśnie się dlatego rozeszły moje drogi ze Sławomirem Mrożkiem. Sławek, ja cię pozdrawiam, jak to oglądasz, naprawdę.
Mimo wszystko cię lubię, pozdrawiam, wszystkiego dobrego u ciebie. Sławek ma takie podejście do życia na temat szczepionek, właściwie antyszczepionek, że wiesz, nowotwór mam ze szczepionek i tak dalej. Już może nie będę bardziej tego tematu rozgryzał. Ale wiadomo, o co chodzi. Tak. Ja znałem zdanie Sławka na ten temat, wiedziałem, jakie on ma zdanie. No, natomiast wychodzę z założenia, że jesteś wolnym człowiekiem, masz prawo wierzyć, czy tam wyznawać, co ci się podoba, tak? Dopóki nie działasz, twoje działania nie działają destrukcyjnie na ludzi wokół ciebie, no to masz prawo sobie wierzyć w chomika, w kwiatka, masz prawo chodzić do kościoła, masz prawo nie chodzić do kościoła i tak dalej. Jesteś wolny, tak? No ale no niestety tutaj Sławek bardzo usiłuje mnie próbował przekonać do tego, że raka mam ze szczepionek. Co nie jest prawdą. Za chwilę ci powiem, skąd się wziął mój nowotwór, bo to zostało zbadane. A ja, wiesz, będąc w takim silnym dołku emocjonalnym, może nie emocjonalnym, no bo diagnoza o chorobie nowotworowej w wieku lat 40 to jest, wiesz, no trochę to ścina z nóg, wiesz. No raczej. No. Aczkolwiek próbowałem się trzymać, nie miałem tam żadnego, wiesz, epizodu, że siedziałem, beczałem i tak dalej, ale łezka mi popłynęła. Było. No i rozeszły się moje drogi ze Sławkiem. No szkoda mi tej znajomości bardzo, no ale stało się jak się stało. Sławek, wszystkiego dobrego ci życzę naprawdę. Bądź zdrów, żyj długo. I żeby wyszedł nowy Doman i Franco 3. Obiecuję, że nie będę hejtował, ani wyzywał. No raczej, to teraz to już nie można nawet. Znaczy, wtedy co robiłem, no to była krytyka, mi się wydawało tej gry, a nie hejt, nie? Nie mówiłem, że to... Zresztą wiesz... Ludzie na YouTubie tą grę pojechali. Te filmy nadal są, można sobie zobaczyć, wiesz. I też były te same argumenty, które ja podnosiłem, na przykład, że brak checkpointów, brak jakiegoś safe seta i tak dalej. Wracając do mojego nowotworu, no mam plan B. Jeśli mi się nie uda wyzdrowieć, Buli, mój dobry kumpel, pozdrawiamy Pawła. Buli też jest znaną osobą w amigowym środowisku zresztą. Pomoże mojej żonie sprzedać resztę moich gratów, żeby miała pieniądze. Ja jestem, wiesz, osobą wierzącą, praktykującą. Chodzę do kościoła. Znaczy teraz nie chodzę, no bo nie mogę. No tak. Ale jestem wierzący, praktykujący. Nie mam problemu z tym, jak ktoś jest niewierzący, niepraktykujący. Wolna wola. Nikt nie każe nikomu nigdzie chodzić. Nie miałem problemu z tym, żeby dać na tacę 5 funtów. Ksiądz mi nigdy nie powiedział, że dałem za mało, a ostatnimi czasy, jak jeszcze chodziłem do kościoła, to przestałem w ogóle dawać na tacę, no bo nie miałem pieniędzy. No I tak. też by nikt złego słowa nie powiedział na ten temat. Tak więc szanuję poglądy ludzi, którzy do kościoła nie chodzą, nie chcą wierzyć. Macie do tego święte prawo, jakby tak kolokwialnie trochę powiedzieć. Byłem u księdza pogadać na temat ewentualnego pogrzebu, jakby to wyglądało, bo mimo, że jestem rozwodnikiem, który się ponownie ożenił, chciałbym mieć katolicki pogrzeb. 14 stycznia nawet byłem na pogrzebie pani, która miała w kościele angielskim, katolickim kościele miała swój pogrzeb. Chciałem zobaczyć, czy to się bardzo różni od polskiego pogrzebu, jak to wygląda. W sumie było bardzo podobnie, jedyna różnica była taka, że trumnę tej pani przykryto taką białą płachtą i na niej postawiono Biblię i krzyż. Z żoną myśmy uzgodnili na przykład, że sprzedaż mojego samochodu pójdzie na koszta pogrzebu. Nie rób takiej smutnej miny, ja chcę żyć, zamyślonej. Ale z racji tego mojej roboty, mojego wykonywanego zawodu oswoiłem się ze śmiercią, wiesz. No tak, Jak pracowałem w Nursing Home, to praktycznie co noc tam ktoś umierał. I tych ludzi, wiesz, nawet momentami trzeba było przygotować do tego, że ich zabiorą, tak? Trzeba było te ciała tam umyć, ogarnąć, przykryć. Czy były takie sytuacje, że jedna babka się kiedyś była tak strasznie umrzeć, ale ona ryczała, żeby nie umrzeć, wiesz? I chciała, żebym ją za rękę trzymał. I musiałem poprosić o to kierownika, bo wiesz, tam masz kupę roboty. Tam nie jest tak, że siedzisz, patrzysz, tam masz mnóstwo obowiązków. Tam, jak siedniesz na tyłku, to siedzisz na przerwie, tylko i wyłącznie. No i uzyskałem zgodę, no i trzymałem tą panią chyba z 1,5 godziny. Jak poczułem, że się stężenie pośmiertne zaczęło, że ona zaczęła się robić taka sztywna,
to wiedziałem, że wiesz, że odeszła, no i poszedłem stamtąd, no. Więc ja jestem w stanie tak normalnie rozmawiać na temat swojej śmierci, na temat swojego pogrzebu, no bo to jest takie oswojone dla mnie, nie? Nie mam z tym problemu. Każdy kiedyś umrze. No tak. To wszystko rozumiem, ale to takie łatwe nie jest. No Widzę, ale że, no. widzę, że dla ciebie to jest mocne przeżycie, ale zauważ, że w tym, nie chcę się jakoś tam przechwalać ani chełpić, ale zauważ, że dzięki tej rozmowie zyskujesz wiedzę, której nie ma w książkach. To na pewno tak. No nie tylko myślę ja. Mam nadzieję, że też każdy coś z tego ciekawego wyciągnie dla To siebie. jest nasze druga próba zrobienia tej rozmowy. Za pierwszym razem ci odmówiłem w 2016 roku, ponieważ chciałem, żeby ten wywiad wtedy zgrał się z premierą naszej drugiej gry, mojej i Cześka, Pontier. Ja byłem z tej gry niesamowicie zadowolony, bo opanowałem Amosowego Amala, który jest trudnym podsystemem Amosa. To nie jest takie prosto oczywiste. Więc obiekty animowane latały tam już w Amalu. Dlatego też, kiedy Tomasz Tomaszek powiedział, że Franco to był sam Amal, tam z funkcjami wejścia, wyjścia do Amosa, no to ja padłem. Bo ja wiem, jak trudny i wredny jest Amal w Amosie. W każdym razie gra jest gotowa, no nie będę kłamał, w 90%. No praktycznie silnik został ukończony przeze mnie. Pozostało do dorobienia poziomy. No niestety Czesiek się z tej gry wycofał. Nie chciał tego kończyć. Stwierdził, że ta gra jest niegrywalna. Prawdopodobnie tam były jeszcze inne przyczyny, o których nie chcę publicznie mówić, bo to jest życie prywatne Cześka, nie moje. Jak będzie chciał, to opowie. Jakiś czas temu próbowałem go ponownie namówić do tego, żeby ten temat pociągnąć, ale on nie chce. A więc wiedziałem, że nie będzie premiery gry. Dostałem takiego sporego kopa w tyłek, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w produkcję tego. Ta gra była na zupełnie innym poziomie niż Shelter, wiesz. Tam byli animowani przeciwnicy, latało to po przerwaniach DMA, było to sprzętowo wspomagane, te sprite'y. No kurczę, dumny z tego byłem, zadowolony, wiesz, z efektu. Narobiłeś Tak. się jednym słowem. Znaczy, No raz, tak, że się no. narobiłem, dwa, że wiesz, powstało coś fajnego w mojej ocenie, Mhm. dużo lepszego od poprzedniej produkcji, czego nie będzie komu pokazać, nie? Więc takie to było dołujące. No więc dlatego wtedy właśnie zrezygnowałem z A tej co rozmowy. teraz brakuje, żeby to dokończyć? Wielu rzeczy w tej chwili. Poziomów przede wszystkim. Tam są chyba 2-3 poziomy. Amos ma taki problem. Ja tam używałem dziwacznych extensionów. Niestety nie pamiętam, jakie to były extensiony, te rozszerzenia Amosowe. Efekt wygląda to tak, że otwierasz kod gry i ci pisze extension. Nie ma kodu gry. I nie będzie kodu gry, dopóki ty tego rozszerzenia nie załadujesz. Nie pamiętam, jakie to są rozszerzenia. Więc żeby to wrócić i uruchomić, no to prawdopodobnie będzie bardzo trudne. Próbowałem to ogarnąć jakiś czas temu i mi się nie udało. Jeszcze zanim zachorowałem, tak ciekawo się zaglądałem do tego. No i będąc w kolejnym dołku życiowym, psychicznym i tak dalej, nie widząc celu przeprowadzania wywiadu, no odmówiłem tobie, tak. No może i się dobrze stało, no bo teraz nadrabiamy zdecydowanie. Teraz nadrabiamy, no bo chciałem opowiedzieć tak szerszemu gronu o tym. Ty masz większe zasięgi niż ja mam. O tym, że jest choroba nowotworowa. Jak to wygląda od środka? Jak to działa od środka? Jak człowiek chory na raka się czuje? Na jakie ma perspektywy? Jak jego rodzina to odbiera? Moja żona to... No ja to jakoś tak, no mówiłem, łezka mi poleciała, ale jakoś się trzymam. Natomiast moja żona się rozkleiła, nie? Dla niej to było za dużo. No tak. Ona mi mówiła, że nie chce zostać wdową. No ja zresztą potem też miałem swoje wariacje, bo się nie chciałem zgodzić na chemioterapię. I na przykład nie wiem, czy to, że opóźniłem chemioterapię o 2 miesiące, nie będzie kosztowało mnie życiem, nie? Nie wiem. Zobaczymy. No i myślę, że raczej bądźmy optymistami, bo tak trzeba do tego podejść. No, ja jestem optymistyczno-realistyczny, wiesz, tak jak mówię, pełni, chcę wyzdrowieć, w pełni rozumiem, ale no. plan B, jeśli umrę,
to chcę moją żonę zabezpieczyć i pasierbicę na tyle, na ile jestem w stanie to zrobić teraz. Bo to są dwie najważniejsze w tym momencie osoby w moim życiu.